Robię. Ja chyba od przyszłego roku idę na powiedzonkę zrobić. Świnie i krowy dają. A słuchaj, ja się śmieję, mój znajomy jest po to, nie zrobił teraz powiedzonkę, bo teraz on zaczął sobie robić wilki, nie? Z tego działkę robił, tylko że weź te przepisy, żeby mieć ponad 30 hektara działki rolnej, no to nie rolnika, to nie powiedzonka. Za cały rok płaci. No, dokładnie. To chyba nie jest to nie tak. No wiem, no on jest, bo to jest znajomy mojej narzeczonej z Krakowa do Orkusza. On nie wiem, czy ona jest z Osieka pod Orkuszem. A nie wiem, jeszcze ja tylko takie... Tak? Gdzie też właśnie a ten on wcześniej co robił? Ten nasz znajomy to on ciężarł spokojnie. Ja przyjemnie się tam robię. Dobra, zapewne. Ja wrzucę obraz, kolega dźwięk, bo widzę, że tutaj... Coś poskładane. Sprzęt nagłośnienie. Nie, tylko wiesz, słyszę tam, że nie jestem szczerze, że to jest temat z wzięciem pieniędzy. Selfie freak. I love myself so much. Don't feel discriminated. No, there's more hard than you're supposed to be. Jestem zainteresowany ofertą. Możesz sobie darować tą kartę. Not anymore. No, I don't want to be 5 years start. Yes. To start again. Why not? Możesz zawsze wybrać sesję. Dopiero też się dołączyłam. Who knows? Nie, tam ten... Ola, tam to jest Dawid i Mączka. Sytuacja ta sama. No, sytuacja ta sama, no. A mam działkę. Dobra, mam mały koleżka, ale działka jest tak, że za działką musisz się robić i granica jest auto. To jest to, nie wiem, to jest prawda. Ale nie, no, tam znajomy całkiem właśnie normalnie robić i tak dalej. No, wiesz, no świnie to
zgadzamy się, jak załatwić koniec, załatwić silnika. Mnie takie rzeczy nie interesują. Wiesz, ale myśleliśmy, że będzie kiełbasa. To nie weszło. To odrzucamy za zjemy. No świników nigdy nie robimy koniny. U nas w domu moi przyszły teściowie ja musiałam zdać datę i źle. Prowadziłam się z tym nie wolno. Kasia, potem masz też... Przed mi taka sięga gdzieś takiego, to świadomo, że ty gdzieś na postała. Ja czasem muszę i ja tylko kurczak nie było. Ale to są Znaczy, to może jakoś też inaczej, no bo nie. Nie wystarczy. Okej, to witam Państwa serdecznie na warsztatach dotyczących terapii trzewnej. Pan Tim Dealemans będzie je prowadził. A warsztaty potrwają coś koło 2 godzin. Po warsztatach zapraszam, tam jest kawa, a ciastka, herbata, a jak Państwo widzą wejście, to po prawej stronie, po lewej są toalety. A później o godzinie mniej więcej 5 zaczynają się też zajęcia z technik strukturalnych dla 3. roku w drugiej sali, więc po zakończeniu tych warsztatów też mogą Państwo dołączyć i zobaczyć, jak wyglądają tamte zajęcia. Bo to jest bardzo zajęcie. Dobrze, oddaję głos. Okay, good afternoon. Witam. We're going to be looking at some visceral techniques, but also mainly why would you do visceral techniques? Przyjrzymy się dzisiaj technikom trzewnym, ale też dlaczego byście je wykonywali. Of course, in 2 hours we can't see all the visceral techniques, that would take much more time. Oczywiście w ciągu 2 godzin nie zobaczymy wszystkich technik trzewnych, bo to nam zajęłoby znacznie więcej czasu. There are many different approaches. Jest wiele różnych podejść. So it's impossible to do that in 2 hours. Więc nie da się tego zrobić w ciągu 2 godzin. But within 2 hours we should at least be able to show you why we actually do visceral techniques and if they actually work. Ale w ciągu tych 2 godzin powinniśmy zdążyć pokazać Wam, dlaczego wykonujemy techniki trzewne i czy one faktycznie działają. Very often there's a bit of controversy whether actually you can do something on a bowel, can you actually do something on the liver? Często pojawiają się kontrowersyjne zdania, czy da się coś zrobić z jelitem, czy da się coś zrobić z wątrobą. And even me personally, when I was a student and I was listening to my teachers of visceral, I very often thought, you don't actually know how this works, do you? Nawet kiedy on sam był studentem, kiedy wysłuchiwał swoich wykładowców terapii trzewnej, zastanawiał się, że tak naprawdę nie wiecie, jak to działa, prawda? I was not the nicest student for the teachers. Nie był najlepszym, najmilszym studentem dla wykładowcy. They gave me the nickname in Polish, it's Pineska. A po polsku jego ksywką była Pineska. Because I was always asking annoying questions. No zawsze zadawał upierdliwe pytania. Okay, how does that work? Dobra, a jak to działa? Explain it to me. Proszę, mógłby Pan mi wyjaśnić? Oh really? Yeah. O, naprawdę? Okay, what's the physiology behind that? A jaka jest fizjologia tego? Now most of the teachers after a while felt like shooting themselves through the head. I po jakimś czasie większość wykładowców stwierdzała, że chętnie by sobie strzelili w łeb. But personally I think it's very annoying if you get learned something by a teacher, or taught something by a teacher, okay, just it is like it is because I'm saying it is like that. Ale uważam, że dla większości osób jest to bardzo denerwujące uczyć się czegoś, bo ktoś tak powiedział. Tak jest, bo ja tak mówię. That's a very typical authority-based education. You know, the teacher says, you do this test, it's like that, and the outcome is like that, A or B, and that's what you have to do. Jest to bardzo autorytarne podejście do kształcenia. Tu macie taką sytuację, robicie na to, czy macie sytuację A, wykonujecie procedurę B i tak ma być. The question is, how does it work? Pytanie brzmi, jak to działa? Because if you don't know how something works, how the hell can you apply it? Bo jeśli nie wiecie, jak coś działa, to jak możecie to wykorzystać?
How can you actually do therapy if you don't know what these two are doing on the patient? A jak możecie wykonać z tego terapię, jeżeli nie wiecie, co te dwie ręce robią? Now, when it comes to musculoskeletal techniques, most people are acquainted with that, they know about that, they seem to be quite okay with that. A zazwyczaj, jeśli chodzi o techniki mięśniowo-szkieletowe, większość ludzi jest z nimi zaznajomiona, wie, jak je wykorzystywać. Because it's close to what they have been taught at university, especially when you did physiotherapy, especially also if you did medicine, you understand what you're talking about. To jest coś, co jest im znane też ze studiów fizjoterapii, a też ze studiów lekarskich. Oni wtedy wiedzą, co robią. The neurological system is clear, it's easy, it's understandable, you can actually even feel it. Układ nerwowy, neurologiczny jest prosty, jest jasny, możecie to wyczuć. But when we go to the autonomous nervous system, if we go to the organs, it's all a bit vague, isn't it? Ale jak przechodzimy do autonomicznego układu nerwowego, przechodzimy do drzewi, to wszystko zaczyna się robić trochę rozmyte. And that makes it, when you start to work on those as a therapy, even more vague. People go like, really? You do that? A kiedy przechodzimy do terapii tego, to już robi się jeszcze bardziej rozmyte, ludzie tak stwierdzają, to na pewno, naprawdę to robisz? Very often when you see those courses on visceral therapy, then it's just a teacher, you put your hand there, you pull in that direction, that's what you do. I często jak jesteście na kursach terapii trzewnej, to jest wykładowca czy nauczyciel przykładający w jakieś miejsce, no przykładacie ręce tutaj, ciągniecie i tyle. Are you sure? Jest pan pewien? And why is it going to change anything? Okej, i dlaczego coś tam się zmieni? And why the heck should I work on balance? I po co właściwie miałbym pracować nad jelitem? Is it going to make any difference? Czy to wniesie cokolwiek? So, what are we going to be talking about? O czym będziemy mówić? First of all, you need to understand why you would actually do visceral therapy, why you would work on the organs of the patient. Pierwsze co to musicie zrozumieć, jak działa ta terapia trzewna, dlaczego pracujemy na narządach. Most of you understand why you want to work on the musculoskeletal system, skin, muscles and tendons. Okay, you know why, and vertebrae and articulations. You have ideas on why to do that. A w układzie mięśniowo-szkieletowym zazwyczaj wiecie, dlaczego chcecie tam pracować nad skórą, mięśniami, ścięgnami, nad stawami. Wiecie o co. How does it actually work? Ale jak to działa? Because when I ask you, when you do a muscle stretch, why do you do that? Jak was zapyta, jak robicie rozciąganie mięśnia, to po co to robicie? Any idea? Jakiś pomysł? To stretch the muscle. Żeby rozciągnąć mięsień. That's of course very clear. But why? Oczywiście How bardzo does it jasne. work? Ale dlaczego? Jak to działa? Why, when you pull a muscle, would it release? Dlaczego kiedy ciągniecie za mięsień, to on odpuści? Or maybe sometimes you try to stretch it and it actually becomes more spastic. A może czasami próbujecie go rozciągnąć, a on się robi jeszcze bardziej spastyczny, hipertoniczny? Any idea? Jakiś pomysł? Bodźcowanie receptorów? Stimulating of the receptors? Exactly. So you need to always think of what you're doing. Now, when it comes to the musculoskeletal system, for most people, you know the muscle spindles and you know what their effect is and you can work with them. I więc musicie rozumieć, co robicie. W kontekście mięśni wiecie, czym są życianka mięśniowe i jaki jest efekt pracy na nich. But when you go to the visceral system, it all becomes a little bit more difficult, doesn't it? Ale kiedy przechodzimy do układu trzewnego, wszystko robi się trochę trudniejsze, prawda? So we need to explain mechanically how is it working, musimy to wyjaśnić, jak to mechanicznie and działa also look at the neurology. i przyjrzeć się neurologii. I'm going to spare you a little bit. We'll not dive into the endocrinology too much because that's going to kill you. A więc was trochę oszczędzi, nie będziemy się zagłębiać w endokrynologię, bo to was by zabiło. And in the end, we're going to look at just some techniques, just an appliance of the techniques so you can feel what you just understood, and maybe also a case that we're going to solve together so you understand how an osteopath applies his visceral knowledge into solving a patient's case problem. A potem będzie przykładowa technika czy dwie, żebyście faktycznie poczuli, co żeście właśnie zrozumieli i potem jeszcze może rozwiążemy wspólnie, zrobimy studium przypadku, żebyście spróbowali pomyśleć, zobaczyli, jak osteopata wykorzystuje tę wiedzę. Now, when you mobilize organs, you're not just mobilizing the mobility of the organs, also the motility of the organs. Kiedy robicie mobilizację narządów, to nie tylko poprawiacie ich ruchomość, ale też motylność. What's the difference? Czym się to różni? Mobility is the movement that the organs have under the influence of the diaphragmatic breathing. Mobilność, czy ruchomość, to jest ten zakres ruchomości narządów, która pochodzi od ruchów przepony w trakcie oddychania. Motility is the movement the organs have themselves. Motylność to jest ruch, który narząd ma sam w sobie. As a consequence of their own cellular activity. Jako skutek ich aktywności komórkowej. However,
we'll come back to that, and you would probably think, well, that's not going to move a lot. I don't think my bowel is actually moving up and down or moving any left and right. Okej, stwierdzicie, okej, no to, ale to nie może być aż taki wielki ruch. Nie czuję, że moje jelito jeździło w górę, w dół, w prawo, w lewo. Because when you look at your natural atlas, it looks very static, doesn't it? Bo jak patrzycie na atlas anatomiczny, to wszystko jest takie statyczne, prawda? When your professor says, oh yeah, the arm moves, you go like, yeah, that's clear, I can see that. Jak wam wykładowca mówi, że ramię się rusza, no tak, jasne, widzę to. The fact that your kidney on the right probably walks more on a day than you do, it's approximately 6 kilometers on a day it actually spreads. You didn't know that. Ale to, że wasza nerka prawdopodobnie dziennie pokonuje więcej kilometrów niż wy, bo około 6 kilometrów dziennie pokonuje, to tego pewnie nie wiedzieliście. So, much like your musculoskeletal system, your organs have real articulations. They really slide and glide opposite to each other. They have ligaments connecting each other. I tak jak w waszym układzie mięśniowo-szkieletowym, wasze trzewia, narządy też mają, między nimi są prawdziwe stawy, też ślizgają się względem siebie, też mają między do której łączą. They have a neurology which supports that, and of course you will literally see that the function of these organs is very greatly dependent on the normal movement or mobility of these organs. Wspiera jest to oczywiście przez układ nerwowy, plus ich funkcja tych narządów będzie w dużej mierze zależna od zakresu ruchomości. Now, like in the musculoskeletal system, where you have your synovial joints and your articulations, this is exactly the same thing that you find in your visceral system. Jak w układzie mięśniowo-szkieletowym, gdzie mamy naszą błonę maziową, mamy płyn maziowy, to jest dokładnie tak samo. The difference here is, okay, yes, there are ligaments connecting structures to each other. Jaka jest różnica? Owszem, mamy więzy łączące struktury ze sobą. But all of these structures in your abdomen, if you look at this transverse section, ale wszystkie te trzewia, jak patrzymy na przebieg poprzecznym brzucha, why don't they just drop to the bottom? to czemu one nie spadają po prostu w dół? Any idea? Jakiś pomysł? It would be an ugly sight. To byłoby też ohydne. Yeah, having a belly here, Jakbyśmy full of mieli organs. brzuch wydęty tutaj, pełen narządów. Why does that not happen? Czemu tak się nie dzieje? Występuje różnica ciśnienia. Because there are different pressures. There's a difference in pressure, yeah, but after a while, you know, if you just relax. Okej, jest różnica ciśnienia, ale po jakimś czasie, jak się Pressure is one rozluźni, thing. to ciśnienie to jest jedna rzecz. I agree, there's intra-abdominal pressure. Zgadzam się, jest ciśnienie But wewnętrzne. why do the organs at the top not drop to the bottom? Okej, ale to w takim razie czemu to, co jest w górnej części jamy brzucha, nie spada w dół? Potrzebna? Potrzebna. Very good. Bardzo dobrze. When you look at the abdominal cavity, peritoneum, okay, is a sheet which is always covering, in case of an intestine, which is covering the intestine, coming from the back of the patient, going to the intestine, going around it, and going back to the back. Otrzewna, tutaj w przypadku jelita, to jest struktura, która biegnie od pleców pacjenta, otacza to jelito i po otoczeniu wraca z powrotem do pleców. So as you can see, even in this cross-section, every organ is surrounded with it and it goes back to the back. Jak widzicie na tym przekroju, każdy narząd jest tak otoczony i ta otrzewna wraca do tyłu. This is why you literally find ligamentous structures connecting different organs, but also connecting organs to the wall of the patient's back. Stąd też znajdujemy połączenia więzadłowe łączące nie tylko narządy między sobą, ale też przyczepiające je do ściany brzucha. Nice example. Okay, take your small intestine. Dobry przykład, wasze jelito cienkie. When you see those horror movies and they gut somebody open, Jak macie horrory, gdzie ktoś ścina jamę brzucha, the organs fall out. To flaki wypadają. And when you watch these very nice series on television, reality television, and they open up the abdomen, yeah, the organs come out like a eel coming out of the abdomen of the patient. A jak oglądacie takie programy typu reality TV, gdzie ścinają powłoki brzuszne i wygląda to jak węgorz wyłażący z brzucha. But do they fall onto the floor? Ale czy wypadają flaki na podłogę? There's 6 meters of them. It should actually go like fall onto the To floor. jest 6 metrów, czy one faktycznie tak wypadają na podłogę? Like a water hose unrolling itself. Jakby wąż ogledowy, który by się rozwinął. Now, why does that not happen? Dlaczego tak się nie dzieje? Because the mesenterium, which is the double fold of that peritoneum, is holding these organs in place. A dlaczego tak się nie dzieje? No bo kreska, czyli ten podwójny fałd otrzewny przytrzymuje narządy w miejscu. And actually, the small intestine is completely fixed to the back of your body and the abdominal wall, and it's literally got a name for that. It's called the radix mesentericus, which is the root of the mesenterium. I jelito cienkie tak naprawdę jest całkowicie przyczepione do tylnej ściany brzucha, strukturą, która ma swoją nazwę korzeń kreski. But it would be very bad if these organs couldn't move.
Ale to byłoby bardzo kiepsko, gdyby te narządy nie mogły się ruszać. Ladies, imagine you get pregnant and the organs wouldn't move. Panie, wyobraźcie sobie, że zachodzicie w ciąży i wasze narządy nie mogą się ruszać. The baby would not be very satisfied. Dziecko nie byłoby zachwycone. Yeah, it would mean it would grow, it would just fall out at 20 weeks. Like, yeah, sorry, there's no movement upwards. Zamiast rosnąć, to po 20 tygodniach wypadłoby na podłogę, no bo już nie ma miejsca, żeby rosnąć. Yeah, constantly your organs are moving. And you would be surprised how much they move. A wasze narządy cały czas się ruszają i będziecie zaskoczeni, ile tego ruchu tam jest. How are they able to move? A jak one się mogą ruszać? Well, you can actually compare it to the same mobility that you see in articulations. Więc tę ruchomość możemy postrzegać tak jak nasz ruch w stawie. What do we have in an articulation? Co w stawie? You have? Mamy tutaj... What is that? Co to jest to? Kapsuł. Capsule, the synovium. Okay, good. What's inside the synovium? Co jest wewnątrz tej torebki? Synovial fluid, good. Płyn maziowy, tak? Why do you have that? Why do we have synovial Po co fluid? nam płyn maziowy? Nutrition Okay, and? odżywianie i? Smearing, so... Very good. Lubricating the joint. Good. Lubrikacja, nawilżanie stawu. Okay, and you got joint surfaces. I Two mamy bones. też powierzchnie stawowe dwóch kości. When you look at the abdominal cavity, it's exactly the same. Jak patrzymy na jamę brzucha, jest dokładnie tak samo. You got your peritoneum, which is like your synovial capsule. Mamy otrzewną, która jest niczym nasza torebka stawu. And that is constantly secreting peritoneal fluid. And it's also reabsorbing it. I otrzewna cały czas wydziela płyn otrzewnowy i go wchłania. And if we would be two organs, Gdybyśmy we are byli nicely able to lie dwoma against each narządami, other. jesteśmy w stanie się ślizgać względem siebie. Like two bodies full of oil. Tak jak dwa śliskie ciała względem siebie. So that makes us very nicely lubricated and we like really move very easily opposite to each other. Wszystko jest dobrze nawilżone, więc się może ruszyć względem siebie. Okay? Now, that is because of the peritoneum and its peritoneal fluid. A to ze względu na otrzewno i płyn otrzewnowy. So you can actually compare it to your musculoskeletal system. It's not directly the same, of course. Więc w ten sposób możemy to przyrównać do układu mięśniowo-szkieletowego. Nie jest to dokładnie tak samo. Whenever you're eating, whenever you're digesting, whenever you are breathing, whenever your heart is beating, constantly organs are moving one opposite to the next. Ale cały czas, kiedy trawicie, kiedy oddychacie, kiedy bije wam serce, cały czas narządy ruszają się jeden względem drugiego. Just look at the movement of swallowing again. Spójrzcie jeszcze raz, jak wygląda ruch przełykania. Okay, tasting piece of pizza. Smaczny kawałek pizzy. Okay. Patient swallows. Pacjent połyka. Look at that. Spójrzcie na to. Moving, Wszystko moving, się rusza. stretching, moving. Rozciąga się, rusza się. Yeah. Look at the movement of the esophagus. Spójrzcie, jak wygląda ruch przełyku. And then when it goes down, it goes into your stomach. A potem jak schodzi w dół, wpada do żołądka. It will keep on moving. To wszystko dalej And all będzie of się these ruszać. organs have to move one opposite to the other. I teraz każdy z tych narządów musi ruszać się względem pozostałych. Although this is an animation, and I know, look at how constantly these organs, as I said, like lubricated bodies, are moving opposite to each other. I pomimo tego, że jest animacja, zobaczcie, jak ciągle te narządy ruszają się względem siebie. Because if you want to have that peristalsis, especially when you get into the great intestine, you need to be able to move. Bo jeżeli chcecie, żeby wystąpiło zjawisko perystaltyki, zwłaszcza w jelicie grubym, no to musi być zdolność ruchu. You compromise the good nutritional exchange. W przeciwnym razie zaburzymy dobrą wymianę substancji odżywczych. Look at the peristalsis. You can see the contraction pushing the stool down. Spójrzcie, jak wygląda perystaltyka, która spycha stolec w dół. Now imagine that's not possible. A wyobraźcie sobie, że nie ma takiej I know możliwości. it's an animation. In a second I will show you a real live body with stool inside. Wiem, że to jest animacja, ale za chwilę wam pokażę prawdziwe ludzkie ciało ze stolcem w środku. So visceral articulations from a mechanical point of view are mostly the same as what you see in the musculoskeletal system. Więc artykulacje visceralne z takiego punktu mechanicznego, z punktu widzenia mechanicznego, one są jak stawy w układzie mięśniowo-szkieletowym. And I think people who did some fascia techniques, FDM or whatever you liked as a model, okay, you probably have talked about the importance of fascia being able to move one opposite to the other. A jak ktoś robi jakąś terapię powięziową, FDM czy jakikolwiek inny model, to pewnie słyszeliście, jak ważne jest to, że powięzi były w stanie ruszać jedna względem drugiej. It's the same in our viscera. Tak samo jest przy trzewach. Now, a good helping guide for you guys, okay, if you want to uncover, although you maybe not have all the knowledge yet, of viscera,
Okay, this is a good timetable to know whether a patient has a visceral problem caused by the food they're eating. Więc tutaj macie dobry schemat, pomimo tego, że jeszcze nie wiecie wszystkiego o trzewiach, to tutaj jest dobry schemat, żeby odkryć, czy dolegliwości pacjenta wynikają z problemów trzewnych w związku z tym, co zjedli. Now, when a patient is expressing rectal problems, okay, and they just ate a piece of pizza, it's probably not because of the pizza, because the pizza is definitely not at the rectum yet. Bo jeżeli pacjent uskarży się na dolegliwości odbytnicy, a właśnie zjadł kawałek pizzy, to prawdopodobnie ta pizza nie spowodowała jego problemów, bo jest jeszcze hen daleko od tej odbytnicy. So, when a patient is expressing complaints already, pain or discomfort, immediately when they swallow something, think of the esophagus and even a little bit later of the stomach. Ale jeżeli pacjent zgłasza dolegliwości, dyskomfort, od razu po zjedzeniu, po przełknięciu albo chwilę później, jak przełyk, pomyśl też o żołądku. The food can easily spend 1 hour to 3 hours in the stomach before it goes to the duodenum. Jedzenie może spędzić od godzin do 3 w żołądku, zanim zostanie przetransportowane do dwunastnicy. Then it will spend 7 to 9 hours in your small intestine. Potem 7 do 9 godzin spędzi w jelicie cienkim. And then it will move on to the large intestine. Potem przejdzie do jelita grubego. And now already 25 hours have passed. That's like a whole day before the food's in the big intestine. Czy to jesteśmy po 25 godzinach, czyli cały dzień właściwie minął, odkąd coś zjedliśmy. And before it arrives at the final destination, A zanim dojdzie do naszego punktu docelowego, just before the toilet, tuż przed toaletą, okay, meaning in the rectum, w sensie w odbytnicy, this can be more than a day or even 3 days later, to będzie więcej niż jedna doba, a nawet może być to 3 dni. depending on how good your peristalsis is. W zależności od tego, jak dobrą perystaltykę Because as macie. you probably know, some patients have problems, obstipation, and they sometimes can only go to the large toilet, or the number 2, every 4 or 5 days. Bo jak wiecie, niektórzy mają problemy z zapaleciami i na dwójkę chodzą tylko raz na 4-5 dni. Okay, I'll just darken the lights a little bit more because we're going to be looking at fluoroscopies. Okej, więc przygasimy trochę światło, bo będziemy patrzeć na fluoroskopię. Okay. Now, for those who don't know the diaphragma, okay, some people in the room probably know it better than others. Diaphragma, 2 domes, on the right side a little bit higher than on the left side. Okej, więc dla osób, które nie są zaznajomione z przeponą, a pewnie niektórzy są bardziej niż inni, niemniej mamy dwie kopuły. Here it is. This is actually causing the movement on your intestines. A to jest tak naprawdę, co powoduje, że nasze jelito się rusza. You can see the left dome Mamy lewą kopułę and the right dome. i prawą. Okay? Now look at the movement it makes. Zobaczcie, jak ten ruch wygląda. Okay? That is 10 to 20 centimeters of movement. To jest 10 do 20 cm ruchu. Not a lot of things in your body move as much as that. A niewiele rzeczy w waszym ciele się rusza aż tak bardzo. Okay? Now this is just a diaphragm. I'm just showing you that to show you in a minute the effect it will have on the stomach. A to jest tylko przepłona. Pokazuję wam ten ruch po to, żebyście za chwilę zobaczyli, jaki będzie jej wpływ na żołądek. Okay? The stomach is quite bean-shaped. A żołądek jest taki fasolkowaty w kształcie. And if you look at it laterally, Patrzymy tak bocznie na niego. Tutaj jest żołądek. now this is the diaphragma. To jest przepona. Okay? Look how it goes up and down. This is spine, so you can see the amount of movement. To jest kręgosłup, więc widzicie This is the zakres heart. ruchomości. To jest serce. Now watch how the heart is being stretched by the diaphragm. Zobaczcie, jak serce jest rozciągane przez przeponę. Each time you breathe in and out. This is one vertebral level, so just to give you an idea of the amount of movement. Przy każdym wdechu i wydechu to jest jeden kręg, więc to wam daje pojęcie, jak duży jest ten zakres ruchomości. Okay, you can see the beating of the heart, but the heart is constantly being pulled down and up, down and up. Widzicie tutaj bijące serce, ale widzicie też, że cały czas jest ściągane w dół, ściągane i podnoszone z powrotem. Side of the liver. Tu mamy stronę wątroby. Okay, watch the breathing. Zobaczcie, jak wygląda przy wdechu. And out. Wdech i wydech. Okay, full rib levels up. 4 poziomy żeber w górę. The second will go back to the stomach. Za chwilę wrócimy do żołądka. But I'll show you an image from another point of view in a second. A za chwilę zobaczycie obraz z innego punktu widzenia. Why is the stomach empty at the top, where it looks like it's empty? A dlaczego żołądek jest pusty, bo wygląda jakby był pusty na górze? Because in the top of the stomach there's always air. Bo w górnej części żołądka zawsze jest powietrze. Okay? In front of the stomach you never find food. A w dnie żołądka nie znajdujecie jedzenia. Sometimes there's more air. Tam jest czasami więcej This is powietrza. why you start to burp.
I wtedy zaczyna wam się odbijać. That's when the air can escape via the entrance of the stomach, the cardia, into your esophagus again, and then you burp. A wtedy to powietrze może się wydostać przez wpust żołądka do przełyku i na zewnątrz. Let's look at another one. Okej, inny. And this is the effect of pathology. To jest tutaj efekt już patologii. And that's what I want to show you as a mechanic. I to jest to, co wam chciałem pokazać jako ten Because mechaniczny. when do we say joint is deficient? Bo Musculoskeletal one. mówimy, że mamy jakąś dysfunkcję czy niewydolność stawu w układzie mięśniowo-szkieletowym. When it's not. Kiedy jest, nie? Moving. Kiedy się nie rusza. Okay? You assess the mobility, you test the range of motion in the different directions the joint can move. Oceniamy ruchomość, zakres ruchomości w różnych kierunkach, w jakich staw może się ruszać. I sprawdzamy ruchomość. If the range of motion is limited, you conclude there's a dysfunction. Jeżeli zakres ruchomości jest ograniczony, no to wnioskujecie, że jest jakaś dysfunkcja, może jest to wzorzec nerkowy, a może nie. For the origin of the problem. I staracie się znaleźć źródło, przyczynę problemu. When a stomach is healthy, this is the movement it makes. Kiedy żołądek jest zdrowy, to tak wygląda jego ruch. So as you can see, stomach does not look as beautiful as it does in the natural animals, does it? A więc jak widzicie, żołądek nie jest aż taki piękny jak w atlasie Netera. It looks more like a deflated doodle sack than actually a real stomach of the natural animals, does it? Bardziej wygląda jak spompowane dudy, aniżeli ten żołądek z atlasu Netera. But look at the difference of movement. When this patient breathes in and out, you can see the stomach being pushed down, forwards and down. A więc zobaczcie, jak przy wdechu żołądek jest spychany w dół i wraca z powrotem. This is a patient with stomach problems. To jest pacjent z problemem z żołądkiem. Although the patient is breathing and you can see the large intestine move, the stomach is totally immobile. Pomimo tego, że pacjent oddycha i widzimy, jak jelito grube się rusza, to żołądek jest nieruchomy. Stomach that doesn't move will lead to dyspepsia. A żołądek, który się nie rusza, będzie prowadził do dyspepsji. These are young people who they eat and immediately 1 hour after dinner they go. To jest ten typ człowieka, który je, a potem po godzinie od jedzenia ma taką reakcję. And it's not always air coming up. I to nie zawsze powietrze uchodzi. And some of your patients will say, I feel full very quickly. A niektórzy wasi pacjenci powiedzą nam, że szybko czują się pełni po posiłku. Because the stomach does not digest properly. Bo żołądek nie trawi właściwie. Let me give you another example. Inny przykład. The duodenum. Dwunastnicy. Okay, this is the second part. After you come into the stomach, you go into the duodenum. A to jest ta druga część przewodu pokarmowego za żołądkiem. Very important part of our gastrointestinal system. Bardzo ważna część naszego przewodu pokarmowego. Oh, here you can see how massive the movement is. Tutaj możecie zobaczyć, jak olbrzymi jest ten ruch. That's one vertebral level. You can see the spinous processes even. Tutaj macie jeden poziom kręgów, widzicie też deski kolczyste. And normally a duodenum, when your diaphragm comes down, it will be compacted. It will turn in. It's like a hoof iron. Okay, it will just be compacted inwards. A normalnie dwunastnica przy ruchach przepony, jak ma kształt taki podkowy, to będzie się zapada, będzie zmniejszało się, będą zbliżało się jej krańce. Now you can see the stomach is up there. This is the pylorus. Widzicie tutaj na górze jest żołądek, on ma dźwięk. Connecting to the first part of the duodenum. Która łączy żołądek z pierwszą częścią dwunastnicy. Second part of the duodenum. Tu jest druga część dwunastnicy, trzecia. And then you got the duodenal fourth part in the duodenal junction up here. Potem jest czwarta, a potem przejście dwunastnicze czcze. Do you see how that moves up and down 3 to 4 levels? Widzicie, jak tu się przemieszcza 3-4 poziomy w górę i w dół? So that means if you look at the spine, Co oznacza, że jak patrzymy na kręgosłup, that's going up and down quite a lot. to się rusza całkiem sporo. So if you look at our skeleton here, Jak przyjrzycie się tutaj szkieletowi, yeah. This is moving up that much and down. Nazą przemieszcza się tyle w górę i w dół. So going like this, Czyli jakby coś takiego, down. w dół Aha. i do góry. Down. W dół. Up. Each time you breathe in, Przy każdym wdechu out. i wydech. In, Wdech out. i wydech. Okay? And hundreds times a day. Hundreds times a day? How many times do we Setki razy breathe in? dziennie. Ile razy Today? wdech dziennie? Now? Ile razy oddychamy dziennie? 20,000 times on average. 20 Every tysięcy day. razy średnio każdego dnia. To give you an example, your right kidney, under the influence of the diaphragm, although it's quite fixated, Prawa nerka pod wpływem przypony, pomimo tego, że jest dość dobrze umocowana, it moves rusza się
3 centimeters. 3 cm. 20,000 times a day. 20 000 razy dziennie. 6 kilometers a day. W sumie 6 km dziennie. So sometimes your kidney is doing more on a day than you do. Czasami wasze nerki pokonują większą odległość niż wy. Now, that mobility of these organs is very important because I will show you that if that gets compromised, Pomoc narządów jest bardzo ważna, bo ja wam za chwilę pokażę, jak to jest zaburzone. okay, look at this one, that's a healthy one. Tutaj mieliśmy prawidłowy obraz. There you got a pylorus. Okay, this is a dysfunction of the duodenum. That's the healthy one. Macie dysfunkcję dwunastnicy, to jak z lewej jest See the difference? prawidłowy obraz i widzicie różnicę? Dude, what the hell is that? Tim, co to jest? Well, that stool which is not passing anymore. To jest stolec, który się już nie przesuwa. It's food which is getting blocked in the normal transit process. A to jest potem, to jest jedzenie, które utknęło w normalnym tranzycie. You can see the patient is breathing, Widzicie, że pacjent oddycha, but is the duodenum moving? ale czy dwunastnica się rusza? Not at all. Wcale. Okay? What will be the consequence of duodenal obstructions or problems? Jaki będzie skutek zablokowania czy zaparcia w dwunastnicy? What will the patient say? Co wam pacjent powie? Not reflux, that will To rather nie be stomach będzie reflux, problems. to będzie jakiś problem z żołądkiem, But ale when I have eaten, jak już zjadłem, it's like I'm digesting 5 hours my food in my stomach. jakbym 5 godzin miał jedzenie w żołądku do Know trawienia. these patients? Znacie tego pacjenta? Yeah? Oh, I had some food, okay, and this morning, and we're midday, and it feels like it's still in there. A rano coś zjadłem, a już jest południe i mam wyraźnie, że dalej siedzi w żołądku. Why? Because normally it has to pass into the duodenum, but now it doesn't. Bo normalnie powinno zejść dalej do dwunastnicy, ale tym razem nie schodzi. Okay, so they feel like they're still digesting their food hours and hours after it went into the stomach. Dlatego oni mają takie poczucie, że trawią godziny po tym, jak już zjedli. Another example, large intestine. Kolejny przykład, jelito grube. Let's have another look at that. Okay, kolejny przykład. There. Now, this is the left corner or left angle of the colon up here. A tutaj mamy lewy zakręt, lewą część, lewy kąt okrężnicy. Also called the flexura leonalis. Też zwane zdjęciem śledzionowym. Patient is breathing in and out. You can see the stool in the intestine, transverse and the descending part. Widzimy, że tutaj stolec się przesuwa, mamy poprzecznicę i zstępnicę. And look how it goes up and down, up and down. It's like doing fitness all day, 20,000 squats a day. I zobaczcie, jak schodzi w dół i do góry. To jak fitness, jak 20 000 razy zrobić przysiady dziennie. Okay? Transferring and helping in the peristalsis of the stool in your large intestine. Co wam pomaga w waszej peristaltyce stolca w jelicie grubym? What would be the pathology or the problem the patient will express when they have not a good transit in the large intestine? A co będzie zgłaszał, jaki będzie problem pacjenta, który ma problemy z tym pasażem jelitowym? Gazy. Głowi? There might be gas, yes. Why do you get gas? Gazy. Sorry again, what? Why do you get gas? Dlaczego będą gazy? Fermentation. Exactly. If there is stool standing still, it's not moving, it starts to ferment much more. Bo jeżeli mamy stolec, który jest nieruchomy, to zaczyna być bardziej fermentowany. What's the consequence of gas? A jaki będzie skutek tych gazów? Bloating, yes. Zdęcie, Farting, tak. Puszczanie bąków. yes. You can't prevent that. It has to go out someday. Temu nie da się zapobiec, jakoś się musi But uwolnić. what's the problem of the bloating or the swelling of the intestine? Ale jaki jest problem tego wzdęcia, czy obrzęku, czy spuchnięcia jelit? What does a muscle do when you stretch it? Co robi mięsień, kiedy się go rozciąga? Too far. Jak się go rozciągnie zbyt mocno? It will Co on zrobi? contract. On będzie So się what does the skurczał. patient feel? To co pacjent poczuje? Oh, crabs. Skurcze jelitowe. Oh, it's gone. O, przeszło. Oh, much better. O, znacznie lepiej. It's gone. O, przeszło. This is what you see in the babies. To jest to, co widzimy. Okay, you see a baby and he goes Macie nie crying almost, and then prawie beczy and they fall asleep. i zasypia. Okay? So, why does that happen? It's like fucking cramping your calf To muscle. jak skurczy w waszej mięśniach łydki. Okay? You don't like it.
nie lubicie tego. Okay, that spastic contraction is very painful. Ten skurcz spastyczny jest bardzo But bolesny. as I said, you can compare it to your musculoskeletal system. Do not forget, yes, these are smooth muscles, the majority of these organs, but they behave like the rest of the musculoskeletal system. They only have their own nervous system. A więc tak jak już mówię, możemy przyrównywać trzewia do układu mięśniowo-szkieletowego. Okej, są to mięśnie gładkie, ale to są dalej mięśnie, oprócz tego, że mają swoje własne unerwienie. Now, healthy patient. Okej, zdrowy pacjent. Okay, you can see the ileocecal valve. Tu mamy zastawę krętniczo-kątniczą. This patient same, ileocecal valve. You can see the bowel going up, transverse, and then it goes down. A tu znowu zastawę krętniczo-kątniczą, to idziemy do góry, Observe the movement here. Observe this movement. Porównajcie te ruchy And then watch that. i patrzcie na to. Where's the movement? Gdzie jest ten ruch? Is it moving? Rusza się? This is the rectum and the sigmoid. To jest odbytnica, eśnica. End stage of the intestinal system. A ostatnie odcinki jelita grubego. Symptom of this patient? Objawy tego pacjenta? Obstipation. Zapalcie. Is this patient having cramps? Czy pacjent ma skurcze? You can literally see them. Dosłownie je widzicie. The bowel or the intestine, as you know, is made of house tree. A jak wiecie, jelito jest Compared to compartments, okay? zbudowane z pewnych przedziałów, z haustry. Okay, so when you look at an intestine, it's not just the tube, the large intestine. Więc jak patrzycie na jelito, to nie tylko widzicie grubym. Not like a blood vessel. To nie jest jak naczynie krwionośne. Actually, it has compartments. Tak naprawdę ma pewne przedziały. These compartments are made to increase the contact and to make sure that your food does not immediately go in, out. Oh shit. Te przedziały są po to, żeby zwiększyć powierzchnię kontaktu, plus żeby upewnić się, że jak jedzenie wpadnie, to nie wypadnie od razu. This is when you look in the toilet. Sometimes you have to do that. A to jest to, jak patrzycie do serii, co czasami trzeba. Okay? You can literally see that there are small balls inside the sausage. To widzicie, że są takie wgłębienia w tym balasie. The drier, the better you can see that. Im suchszy, tym lepiej to widać. Okay? You didn't think you were going to be talking about shit, did Nie you? spodziewaliście się rozmawiać o kupie, prawda? Now, these house striations, okay, when there's a contraction, this peristalsis you saw in the first video, Przy tych haustach, jak pojawia się peristaltyka z wcześniejszego they filmu, contract, push stool, contract, push, contract, push. skurcz, przepychany jest stolec, kolejny skurcz, kolejny skurcz. But when we look at our poor patient, Ale jak patrzę na naszego biednego pacjenta, what do you see here? to co widzimy tutaj, You can see the house striations here too. You see them? to It's widzicie like też bubbles. te hausty, wygląda jak bąbelki, jak pęcherze, Here in the ascending part is still okay. Tutaj ta część wstępująca jest jeszcze w porządku, But look at the transverse part. ale patrzcie na tą część poprzeczną. It looks a little bit like a pearl necklace, doesn't it? A wygląda jak trochę naszyjnik z pereł. Why? Dlaczego? Massive contraction Olbrzymie skurcze. in the hostria. A tutaj wzdłuż tych hausty. Okay? You can literally see the compartments. Dosłownie widać te przedziały. What would medical doctors call this? Jak nazwie to lekarz? When there's a spasm in the colon? Jeżeli mamy spazm w okrężnicy, Spastic colon. jelito spastyczne. Sometimes the questions are very easy. Czasami pytania są proste. Okay? So you can literally see the cramp the patient is having, Więc dosłownie widzicie skurcz, który In występuje your u pacjenta, u niego w jelicie. but you can also see the consequence of no mobility, and you can see the obstipation that is happening. Ale też widzicie skutek braku tego ruchu i widzicie to zapalcie. Now, what would be usually the solution for this? What would a medical doctor do? Jakie będzie normalnie rozwiązanie lekarza w takiej sytuacji? Laksatyw. Laxative, yes. Środek przeczyszczający. Okay, in worst of cases, if even that doesn't work, W najgorszym przypadku, jak to nie yes, zadziała, somebody was showing the finger, yes. tak, ktoś pokazywał palcem, Worst tak? of case, they have to go and get it. W najgorszym razie trzeba to faktycznie wyciągnąć. Not so nice for the patient and not so nice for the person who has to do it. Nie najmilsze dla pacjenta, nie najmilsze dla osób, które muszą But wykonać. they sometimes also inject fluid up your anus Albo to też, liquefy it again. wlewają płyn przez odbyt, żeby to upłynnić. Not the nicest feeling. Nie najmilsze You are odczucie. already obstipated, Już macie zapalcie. and then they inject half a liter of water A in your potem abdomen, in your wsadzają bowels. wam do jelita pół litra wody. Yeah?
make sure you've got a toilet in the neighborhood when they do that. Upewnijcie się, że przy takim zabiegu toaleta jest w pobliżu. That's when that will drain. W ten sposób to zostanie When you go usunięte. to the toilet. Jak pójdziecie do toalety. Okay? Is that going to solve the problem? Czy to nam rozwiąże problem? Na chwilę. Not a lot. Okay? Temporarily, Na yes. chwilę, tak. Okay, but it's just a symptom treatment. Ale to jest tylko leczenie objawowe. What you need to do as an osteopath to improve this? A co musicie zrobić jako osteopata, żeby to poprawić? Improve the mobility of this intestine. Trzeba poprawić ruchomość jelita. Okay? That's just from a mechanical point of view. To tak z punktu widzenia mechanicznego. Because do not forget the neurology of a patient's intestine. Ale też nie zapominajcie o neurologii, o układzie nerwowym w jelicie pacjenta. You probably remember this very complex picture from your natural atlas. A pewnie pamiętacie ten bardzo złożony schemat z atlasu Netera. It's most of the time it's the page where people go like, oh, okay, forget that. Zazwyczaj to jest ta scena. Nie, Too difficult. za trudne. Hopefully we don't get this question. Mam nadzieję, że z tego pytań nie będzie. Okay. Now, when you look at the ortho and parasympathetic system, Jak patrzymy na układ współczulny i przywspółczulny, and I would just ask my FICO students not to say too much, teraz poprosi naszych lokalnych studentów, żeby się because you should know nie this. zdradzali zbyt wiele, bo wy to już powinniście znać. Okay? What does the autonomous nervous system consist of? Well, the nervous system, sorry. Okay. Z czego składa się układ nerwowy? Our nervous system. Mamy Functional, okay? Funkcjonalny. Nasz układ nerwowy się dzieli na coś. Mm-hmm. Central? Central and peripheral, yeah, but that's location. Okej, ośrodkowy i obwodowy to jest umiejscowienie, a funkcjonalnie. Autonomous? Good. Tak, So you got autonomiczny. the autonomous nervous system Mamy autonomiczny and the i somatic I system. Very good. somatyczny. Tak. So, very often, this is called conscious nervous system, A ten jest zależny od woli. and this is called the unconscious. You're not aware. Unconscious, sorry. Not unconscious. A ten jest niezależny. Nieświadomość. Jesus Christ. System. Just like me. Exactly. Not conscious. Ten nie Okay. jest zależny od świadomości. What does our somatic system consist of? A z czego układ somatyczny się składa? Functional. Tak funkcjonalnie. It's made up by nerve. By nerves, yes, that's a good idea. Tak, z nerwów. To świetny pomysł. Nervous system made of arteries would be very Układ complicated. nerwowy zbudowany z tętnic byłby trochę trudny. Other good suggestions? A jakieś inne dobre pomysły? Simple. Tak zwyczajnie, prosto. Motoric and sensory. Część ruchowa i część czuciowa. Okay? What does the autonomous nervous system consist of? Z czego składa się układ autonomiczny? Mm-hmm. Układ współczulny, przywspółczulny. Okay. Who is efferent? Who is efferent? A co jest dośrodkowe, co jest odśrodkowe? Ruchowy jest efferent. Efferent, very good. Jest odśrodkowy, efferentny. Sensory? A czuciowy? You're such a good public. Świetna Smart grupa. people in the room, I can feel it. Okay, Że są same mądre osoby na sali. now, Okej. autonomous nervous system. Układ autonomiczny. Efferent or efferent? Kto jest dośrodkowy, kto jest odśrodkowy. Oh, crap. No kurczę. Told you that this is the part where a lot of people go, Już mówił, że to jest ta część, gdzie ludzie stwierdzą, nie. maybe. Może? I'll help you. Pomoże wam. Shit. Kurczę. Where is the efferent system? To gdzie jest ten dośrodkowy? Well, that's because a lot of people always forget. To dlatego, że ludzie zawsze zapominają. We have a third part, Mamy trzecią część, which is your visceral sensory system, czyli naszą część and that's efferent. czuciową, i to jest aferentne, dośrodkowe. Okay? Now, this is the efferent system.
But why do so many people confuse that? To jest ta część dośrodkowa, ale czemu ludziom się to myli? Let me explain you with an example of a nerve. Wyjaśnię wam to na przykładzie. Which nerve do you know from the parasympathetic system? Jaki nerw znacie z układu przywspółczulnego? Vagus, I heard one. Very good, Bardzo Vegas. dobrze, one, pędzę. It's a big motherfucker. Okay. To ten wielki buda na górze. I apologize, I would not say this on Przepraszam, camera. już więcej tak nie powiemy. So, vagal nerve, good. Okej, nerw błędny. Is it afferent or afferent? On jest dośrodkowy czy odśrodkowy? Both. Exactly. Dokładnie. Both. And the big problem is, what is it more, afferent or afferent? Okej, ale to jest problem polega na tym, on jest głównie dośrodkowy czy odśrodkowy? Actually, Tak the naprawdę majority of the vagal nerve fibers, większość włókien błędnego afferent. są to włókna aferentne. 80 to 85%, depending on the literature that you can consult, okay, of the vagal nerve is afferent, not afferent. A 80 do 85% włókien błędnego, w zależności od literatury, to są włókna aferentne. Much more than afferent. Czyli znacznie więcej niż tych odśrodkowych Now, aferentnych. why do a lot of people confuse that, and why don't they see that parasympathetic is purely afferent? A dlaczego ludziom się to myli i czemu mi się wydaje, że ten błęd jest czysto aferentny? Because afferent and afferent fibers run along in the same nerve fiber. A dlaczego? Bo włókna odśrodkowe i dośrodkowe biegną wzdłuż tego samego włókna nerwowego. But I can find examples down here, which you know too. Take the median nerve. A tutaj mamy te same przykłady w układzie somatycznym. Macie nerw pośrodkowy. What does the median nerve do? Co robi nerw pośrodkowy? Well, it's got motorics. Okej, ma część ruchową. Yeah, flexion for instance, Na przykład fingers. gięcie palców. But it also is Ale też jest sensory. czuciowy. Okay, so it is afferent and afferent in one nerve. Czyli mamy część dośrodkową i odśrodkową w jednym nerwie. It's the same in the autonomous nervous system. Tak samo jest w autonomicznym. The only difference is your effector is divided in two quite opposite kind of systems, the ortho and the parasympathetic system. A jedyne co, to układ efektorowy rozdzielony jest na dwie części, na układ współczulny i przywspółczulny. Now, where do you find the orthosympathetic system in the body? Gdzie w ciele znajdujemy układ współczulny? Approximately. Tak mniej więcej. Teraz jest fajnie. Good. C8 until L2. Ok, C8 do L2. Okay. You find the orthosympathetic chain. Tam znajdujemy Sorry, łańcuch nuclei. jądra. Okay. Współczulne. The chain goes from cervical until completely down to L2 and even into your gastric plexus. Zwoje idą od odcinka szyjnego do samego dołu, aż też do zwoju brzusznego. Parasympathetic. Przywspółczulny? We already got the vagus. To już mamy błędny. Where else? Gdzie jeszcze jest przywspółczulny? Jeszcze jest? In the sacral part? Sacral part, yes, but be careful. Krzyżowa, tak, ale bądźcie ostrożni. Recent literature is actually doubting that. Niedawne badania poddają to wątpliwość. For years and years and years, we said that there is also parasympathetic nuclei in the sacrum, so I agree with you. But recent literature is actually now telling it's not. Przez lata wierzyliśmy, że w odcinku krzyżowym, w jądrach odcinka krzyżowego są włókna przywspółczulne, ale niedawne badania mówią, że tak nie jest. Where do you work? Gdzie pracujesz? Where on this system do you work? Gdzie wy pracujecie? Na których układach wy pracujecie? Because you don't change the skin, you don't change the muscle, you don't change the blood supply, or you don't change the blood flow in muscles. Forget it, it's impossible. Bo wy nie zmieniacie mięśni, nie zmieniacie skóry, nie zmieniacie naczyń krwionośnych, ani przepływu krwi w mięśniach. Zapomnijcie, nie ma takiej opcji. I love it when people say, oh, I changed the perfusion. Lubię, jak ludzie stwierdzą, o, zmieniam perfuzję. I increased the drainage. Zwiększam drenaż. I relaxed the tissue. Rozluźniłem tkanki. I took the stress out of the tissue. Wyciągnąłem napięcie, stres z tkanek. A psychiatrist would love you. Psychiatra was polubi. And if you could change the diameter of blood vessels just with your hands, A jakbyście byli w stanie zmienić średnicę naczynia krwionośnego tylko rękami, I am sure the Cardiological Association wants to talk to you because To jest- you're invaluable. pewien, że Towarzystwo Kardiologiczne chętnie z wami pogada, bo jesteście bezcenni. Because they spend billions on medication which all the time does not even work. Bo oni wydają miliardy na leki, które nawet nie działają. What do you do? To co robimy? Where on all this thing are you working?
To gdzie są te wszystkie rzeczy, na których pracujecie? Can you change the orthosympathetic? Czy możecie zmienić współczulny? No? Tak, nie? Indian yet? Not sure. We can change its activation or stimulation. No, you can't. No nie możesz. The problem is, these are effectors. Problem polega na tym, że to jest układ efektorowy. We can't influence this directly. It's impossible. Na to się bezpośrednio wpłynąć nie da. We work here, My pracujemy tutaj, in the sensory systems. w części czuciowej. Because what you do with your hands, whether you're an osteopath, physiotherapist, whatever you do, doesn't matter. Cokolwiek robicie rękami, czy jesteście fizjoterapeutą, You put input czy osteopatą, wszystko jedno. into a neurological system, hoping, and then I agree, A wprowadzacie impuls do kodu nerwowego, żeby, i tu się zgadza, to change the effectors. żeby zmienić, żeby mieć wpływ na efektory. And depending on the input you give, I w zależności od tego, jaki impuls podacie, you get a different reaction in the effector. to będziecie mieli inną reakcję układu efektorowego. When you do a very hard technique, Jeżeli to będą bardzo mocne techniki, you might get more orthosympathetic load. to może pojawić się większe pobudzenie współczulne. When you do a very soft technique, for instance on the dura mater, like in the cranial techniques of osteopathy, I jeżeli będą to bardzo miękkie techniki, jak na przykład na oponie twardej przy osteopatii czaszkowej, you are influencing Ruffini receptors in the dura. to będziecie wpływać na receptory Ruffiniego w oponie twardej. The Ruffini receptors in the dura have as an effect, if you stimulate them, that they will lower your orthosympathetic tone. A pobudzenie receptorów Ruffiniego w oponie twardej będzie miało skutek wyciszania, zmniejszania aktywacji układu współczulnego. That's why an osteopath is doing a cranial technique. A lot of people, Dlatego, kiedy osteopata wykonuje techniki czaszkowe, wiele osób mu się rozluźnia, they go into a Bob Marley state, wchodzą w stan Boba Marleya, totally relaxed. całkowicie rozluźnieni. However, very often you're doing something down here, and you see a reaction down here or down there. Ale bardzo często robicie coś tutaj, mając efekt w jednym albo drugim układzie autonomicznym, And the other way around. albo w drugą stronę. Okay? Because very often problems of the organs Bo bardzo często problemy narządów are being reflected into our somatic system. są rzutowane, są przeniesione na nasz układ somatyczny. Patients don't come to you very often saying, oh, you know, dear physiotherapist, I have some intestinal problems. Pacjent nieczęsto przychodzi do Was mówiąc, Pani fizjoterapeuta, mam jakieś problemy jelitowe. No, they will come to you because they will be complaining of somatic problems on this side, A przychodzą do Was, bo mają dolegliwości części somatycznej, but tamtej części, underlying it's actually a visceral problem. ale tak naprawdę przyczyną tej dolegliwości jest problem trzewny. A small picture of where a lot of your problems, visceral problems, can refer. A to jest taki schemat, gdzie wiele Waszych problemów trzewnych może rzutować. If you look at this picture, you will probably see that a lot of the problems are centralized around the thoracic spine and TL junction, exactly where you find the orthosympathetic system. I jak przyjrzycie się, to zobaczycie, że wiele tych rzutowań trzewnych koncentruje się wokół odcinka piersiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego, czyli tam, gdzie mamy nasz układ współczulny. I'll give you an example. Podam przykład. My father-in-law, many years ago now, okay, at a certain point said, Tim, can you please have a look at my back? Okay, and also I got a strange problem. The doctor told me I got an adductor inflammation. A więc wiele lat temu jego teść powiedział, Tim, mógłbyś rzucić okiem na moje plecy, plus lekarz powiedział mi, że coś innego, mam zapalenie przywodzić. Okay, said, how did you end up with an adductor inflammation? Yeah, I got pain here, you know. Okej, ale skąd wziąłeś zapalenie przywodzicieli? No, boli mnie tutaj, no i tam w plecach. Okay. Well, he was a known back patient. He had some disc arthrosis and so on. Okej, to on już miał wcześniej problemy z plecami, zwyrodnienie krążka, zwyrodnienie kręgosłupa. Yeah, the doctor said it's because of my cycling. I lekarz mówi, że to w związku z moim kolarstwem. Cycling? Adductors? Jazda na rowerze i przewodziciele. How have you been driving your bike? To Like jak that? jeździ na rowerze w ten sposób? How the heck is that possible? Jak to jest możliwe? Yeah, the doctor told me to go to the physio, and I did. And I went like 9 times to the physio, and he was doing stretching and exercises, and it didn't really help. Lekarz kazał iść do fizjoterapeuty, był tam 9 razy, robiły ćwiczenia i rozciągane i w sumie nie pomogło. It was nice, Było but it fajnie, didn't help.
Ale nie pomogło. Okay, No dobra. that's strange. To dziwne. Where's your back pain? A gdzie boli w plecach? Very low, there. Tu bardzo nisko. O tu. I almost did my butt crack. Prawie rowiowie. No? When your father-in-law says that, it doesn't sound very good. Jak teść wam to mówi, to nie brzmi zbyt dobrze. So I investigated him, Więc go zbada. and I could see the same stiff spine he used to have because of disc arthrosis. A i znalazł ten sam sztywny kręgosłup w związku ze zwyrodnieniem krążka. But testing the hip, the adductors, nothing to find. Badanie biodra, przywodziciele, nic ciekawego, żeby tam znaleźć. What is going on? No dobra, to co tam się dzieje? Skąd się bierze ten ból? Okay? And then it popped into my mind. A potem przyszło mu do głowy, Listening to the complaints, they were very vague. jak słuchał dolegliwości, wszystkie były takie He rozlane. had constant pain, Nieswoity, ciągły ból. sometimes more, sometimes less. Czasami bardziej bolało, czasami mniej bolało. And then it struck me. I przyszło mu do głowy. He was around 52 years of age. Miał około 52 lat. Said, when did you have your last prostate exam? I pyta, kiedy ostatni raz miał badaną And that's prostatę? when he looked at me like, Ten spojrzał na niego, I'm the son-in-law. jest jego zięciem. No way. Nie ma takiej No opcji. way. Nie ma takiej opcji. Said, don't worry. Nie No ma- way I'm going to do that with my To father-in-law. nie to, że ja będę u teścia robił. Okay? But he said, why do you want to know? Okej, ale pyta, czemu chcesz to I wiedzieć? said, the problem is, you've got pain at the inside of your legs and there's nothing to find in your musculoskeletal system. You're perfectly okay. Okej, więc odczuwa ból po wewnętrznej stronie ud, ale mięśniowo-szkieletowo tam nic nie ma, jest wszystko zupełnie zdrowe. I'm quite sure that is referred pain. I jestem dość pewien, że jest to rzutowane. I said, well, I'll ask my doctor. Okej, zapytam lekarza. So what does the doctor do? To co robi lekarz? They measure the To co mierzą? PSA. PSA. Okay, PSA stands for prostate specific antigen. Czyli antygen przeciw prostacie, PSA. They find that in the blood. A wykrywamy to we Very krwi. easy value. Bardzo prosta. The more prostate, Wartość. Im więcej prostaty, the more PSA. tym więcej PSA. Very simple. To bardzo proste. Okay? So in him, they just measured it half a year ago. It was quite okay. U niego zmierzyli wartość PSA pół roku temu i było całkiem w porządku. I said, okay, I want you to measure it again and have a corrected prostate examination. I mówimy, okej, chcę, żebyś wykonał jeszcze raz to badanie i badanie perektum prostaty. He looked at me and went like, you better be right. I patrzy na niego, lepiej, żebyś miał rację. Okay. No dobra. So 1 week later I see him. Tydzień później się widzą. Yeah, my PSA it went up, but it's quite normal. Okej, It's not very high. a wzrosło, ale dalej jest w normie, nie jest takie, aż tak wysokie. Okay. Did he do the examination? Okej, czy było badanie? Yes. Tak. Couldn't find anything. Nic nie znaleźli. No, still. Kurczę. I looked at the PSA. Patrzę na jego wynik PSA. Every year it went up a little bit in him, but this year it went up more. Co roku trochę wzrastało u niego, ale w tym roku wzrosło Now, znacznie mocniej. in every male, the PSA will raise a little bit. That's normal because our prostate is always getting bigger and bigger and bigger as we grow older. A u każdego mężczyzny wynik PSA będzie wzrastał z roku na rok, no bo on się będzie, prostata się zwiększa, jak się starzejecie. Okay? At the age of 90, Przy 90 roku życia every man has benign prostate cancer. a każdy mężczyzna Every man. ma łagodny rak prostaty. Yeah? Boys, it's true. He was not 90, Okej, on nie miał 90 so I lat. said, that's strange. Okej, więc stwierdził, okej, to dziwne. So they did a biopsy. Więc zrobili u niego biopsję. He was not very happy because before that they did an ultrasound via his ass. A więc nie był szczególnie zachwycony, bo przed tym zrobili mu USG przez tyłek. Okay? He was not getting very happy with me after a while. Nie był zachwycony swoim wzięciem, Was I lucky that in the biopsy they found cancer cells? więc miał szczęście, że w tej biopsji znaleźli komórki nowotworowe. Okay? He had a malignous prostate cancer. Miał złośliwego raka prostaty. He was one of the first patients to be operated via a robot. Był jednym z pierwszych pacjentów, którzy byli zoperowani przez robota. They resected the prostate, Wycięli prostatę, and when they then did the biological examination afterwards, a jak potem zrobili badanie biologiczne tego, they could find cancer. to znaleźli raka. Okay? He had no metastases. A nie było przyrzutów, Very lucky. całe szczęście, He survived. przeżył. He's now 12 years beyond that. A to już jest 12 lat minęło. He still likes me, but in another way. Dalej go lubi, ale w inny sposób. Okay? Did the pain at the inside of the legs disappear? Czy ból po wewnętrznej stronie nogi Yes. zniknął? Tak. Did the pain in the low back disappear? Czy ból w plecach zniknął? Yes. Tak.
Was the cause of the pain a musculoskeletal pain? Czy przyczyną bólu była przyczyna mięśniowo-szkieletowa? Nie. It was a prostate problem. To był problem z prostatą. Okay? So remember when you see patients and there is a vague, dull, unexplainable pain that is not really being influenced by anything, it might be something else than a musculoskeletal problem. A więc bądźcie ostrożni u pacjentów, jak pacjenci mają tępy, rozlany, niewyjaśnialny ból, a to może nie być pochodzenie mięśniowo-szkieletowego. Especially when you get your patients with back problems in the thoracic spine, think of that. Zwłaszcza jak macie pacjentów z problemami w odcinku piersiowym. The thoracic spine is very unlikely to get mechanical problems. The ribs protected very well. A odcinek piersiowy to mało prawdopodobne miejsce na problemy mechaniczne. Żebra dobrze Discs bronią. are very thin. Krążki są bardzo cienkie. Disc herniations do occur, but they are very rare in giving any symptoms. A przepuklina krążka w odcinku piersiowym się zdarza, ale bardzo rzadko daje objawy. So always remember that thoracic pains can be underlying visceral problems. Więc zawsze pamiętajcie, że bóle w odcinku piersiowym mogą być pochodzenia trzewnego. 3 weeks before I came here, 3 tygodnie zanim tu przyjechał, guy comes to my clinic. przyszedł facet do gabinetu. Sorry, lady. Nie, pani. Pain there, Boli ją tu, in between the shoulder blades. między łopatkami, wysoko. Never had that. Wcześniej tak nie było. Okay, so when did it occur the first time? Okej, kiedy pierwszy raz się pojawiło? I was working in my garden. Pracowałam w ogrodzie. But every time I did something, it came back. Ale za każdym razem, jak coś zrobiłam, to wracało. Whatever I do, clean my house, walk up the stairs, it's back. Ale cokolwiek zrobię, posprzątam w domu, wejdę po schodach. But if I lay myself down and I wait a while, it goes away. Jak się położę i poleżę chwilę, to przychodzi. Do you feel problems at night? A czy ma pani problem w nocy? I sleep perfectly. Nie, śpię idealnie. You would say, oh, Nie, łatwe. just do a lift off, crack, lay down, crack, there you go, a little bit of soft tissue, yeah, stretch, Ściągamy. hey. See you next time. Zobaczenia następnym What's going to happen razem. if they come back next time? A co się stanie, jak pacjentka wróci? So, how are you? Jak się pani No, you czuje? don't look like a lady. How are you? Oh, I was better for like half a day and came back. Okej, było lepiej przez pół dnia, ale potem wróciło. Fuck. Okay. Kurczę, no. Let's try it again. No dobrze, to jeszcze raz. Frank. Hey, Zapłata, do widzenia. how are you? Jak się pani czuje? Yeah, it's the thing. No jest tak samo. It's not going to work. You can try it 15 times, it's going to come back. Nie pomoże, możecie 15 razy spróbować, a i tak wróć. So, before I started therapy, I said, okay, any other symptoms? Więc zanim zaczął terapię, to pyta jakieś inne objawy? No, nothing related, I think. Nic związanego, tak mi się wydaje. Any other problems then that you think are not related? A jakieś inne problemy, które pani się nie wydają związane? I feel like there's pressure here on my breasts. Tak, mam takie poczucie ucisku tutaj na klatce But I'm going to piersiowej. see my gynecologist to see what it is. Ale pójdę do ginekologa zobaczyć, co to jest. But I don't think it's your breast. Nie wydaje mi się, że to pani piersi. So what did I do? To co zrobił? I lowered my table and I said to the patient, okay, step on, step off, step on, step Proszę off. wejść, zejść. After 20 times, Po 20 razach. my back pain, I can feel it on my chest. Okay, Okej, stop. mój pulpecowy już czuje w klatce piersiowej. Sit, please. Okej, proszę usiąść. Don't lay down, Proszę się nie kłaść. because she would die. Bo inaczej by zmarł. What was she doing? Co ona miała? Heart attack. Zawał serca. Okay, when I took the pulse, Jak zbliżył jej puls, ten she had already ventricular extrasystosis. Ventricular extrasystosis. So heartbeats which skip. komorowe. Okay, so the normal, regular heartbeat, she had this. Czyli zamiast normalnego Normal one, wykresu normal one, and then a run of bad ones. czyli było normalne, a potem kilka I nieprawidłowych. took the blood pressure, Zmierzył ciśnienie krwi, low, niskie, and she was out of breath, and she started getting blue lips. miała zadyszkę i zaczynało jej śnieć usta. She became very pale and sweaty. A zrobiła się blada, zaczęła się pocić. What's the worst thing you can do? To co najgorszego możecie zrobić? Put the patient on the back and lift the legs, like you would do with somebody who's has a orthostatic hypertension. A położyć go na plecach, podnieść nogi jak przy kimś, kto ma omdleje, czy thank you for that. Orthostatic hypertension. Tak, hipotensja dostateczna. Okay? Now, because if you do that, you have a heart which is already suffering, and you take 60 to 70% of the blood, which is in the body, raw to the heart. Dlaczego? Bo już macie Die, motherfucker! nie domagamy, czyli z powrotem do serca. Yeah?
How are you feeling? Jak się pani czuje? Hello! Pani! Fuck. Kurczę. Okay, so careful. What did I do? Okej, więc ostrożnie, co zrobił? After I took the pulse, after I took the blood pressure, Jak zmierzył jej tętno, zmierzył jej ciśnienie krwi, keep the patient sitting. kazał jej siedzieć. Okay, don't make it too cold in your room. Też, żeby nie było zbyt zimno w waszym gabinecie. Although they feel sweaty, Pomimo tego, że się pocą, if you cool down, what's going to happen? jak ich schłodzicie, to co się stanie? Yeah, vasoconstriction again. Heart goes like, what the fuck? Serce, co? All the blood goes to the heart. Don't do that. Cała krew wraca do serca. Okay, this is why a lot of people, when they have heart problems, they go out to smoke a cigarette. To jest powód, dla którego wiele osób, które mają problemy serca, idą na dwór And zapalić it's ice cold, i jest tam lodowato, they die. to umierają. Okay? It's even got a name, it's called the white sheet syndrome. A to nawet ma swoją nazwę, to jest zespół białego prześcieradła. They go upstairs, they go up the stairs in the evening. Okej, idą na górę wieczorem do sypialni. The wife put the windows open to have a nice fresh bedroom to sleep. Oczywiście żona otworzyła wcześniej okno, żeby wywietrzyć, żeby mieć dobre, chłodne powietrze do spania. And 70 years old Piotr, not knowing he's got a cardiovascular problem, A 70-letni pan Piotr, nie wiedząc, że ma problem sercowo-naczyniowy, takes off his clothes, ściąga ciuchy, brushes his teeth, comes into a room which is almost -10, zęby do pokoju, gdzie jest niemalże -10. and then he goes to lay down Na tym przykładzie on the ice cold bed with his back. na lodowatym łóżku plecami. Bang! Bye bye Piotr. Do zobaczenia, do widzenia panie Piotrze. Yeah? Heart attack. Zawał serca. Koniec. Okay? They call it the white sheet syndrome. Nazywa się to zespół białego prześcieradła. So I got the, luckily in my clinic I had a few doctors working for me. I got them in, EKG, we could see it was a heart attack. We got an ambulance, which is not so good for the clinic, but we immediately got the patient to hospital. Całe szczęście w jego poradni pracuje kilku lekarzy, więc poprosił jednego, zrobili EKG, zobaczyli, że faktycznie pani ma zawał serca. Wezwali karetkę, co nie wygląda najlepiej dla poradni, ale zawieźli ją do szpitala. So be very careful when you are working with patients. It's especially when they got abdominal, chest and neck problems. Keep it in mind it could be a visceral problem. Więc pamiętajcie, jak pracujecie z pacjentem, jeżeli są jakieś problemy piersiowe, czy które w obrębie brzucha, to może być trzeba. Sometimes it's easy. Czasami jest łatwo. Okay, who had the flu this winter? Kto w tym sezonie miał grypę albo Nice on the przeziębienie? lungs. Infekcja płuc? Who had it? Kto miał? I'm the only one? Ah, Tylko there you go. nie, Yeah. What's the first thing you feel before you even feel any lung symptoms like coughing or mucus in your lungs? Jaki jest pierwszy objaw, który odczuwacie, zanim poczujecie coś w płucach, jak kasłanie, jak śluz w płucach? During the day you feel like, oh my god. W ciągu dnia czujecie, o mój Boże. It's like your neck is, it's completely getting stiff. Tak, szyja jest kompletnie sztywna. What's going on? Co tam się dzieje? Well, it's normal. A to jest normalne. The virus or the bacteria is already playing around in your lungs or in your respiratory system. A wirus czy bakterie już się dobrze bawią w waszym układzie oddechowym, And you're starting to feel your neck. a wy zaczynacie czuć to w szyi. You're feeling the visceral effect in your somatic system. Czujecie wpływ trzewny w waszym układzie somatycznym Okay? You're feeling your muscles contract. i czujecie, jak wasze mięśnie się wchodzą w skórę. Is there a neck problem? Czy to jest problem z szyją? Nope. No nie. It's a visceral problem. Jest to problem trzewny. Okay? So if you get a patient like that and you start to palpate their lymph nodes and you feel they're swollen, Więc jak macie takiego pacjenta, zaczynacie badać mu węzły chłonne i czujecie, że są powiększone, and which very expensive device do you have in your clinic to measure flu or a temperature? jaki kosztowny przyrząd macie w gabinecie, żeby Infection? zmierzyć infekcję, przeziębienie, grypę? Termometr. A thermometer. Termometr. I know it's very Wiesz, expensive. jest bardzo kosztowny. You need to think about buying one. Musisz się zastanowić nad kupieniem But takiego. if you have it in your clinic and you measure your patient, they got a little bit of temperature, Ale jak już taki macie w gabinecie i mierzycie pacjentowi temperaturę, which is the first line of defense of our body, zwiększona ciepłota ciała to jest nasza pierwsza linia obrony, don't treat the patient, you're cheating them. to nie zajmujcie się tym pacjenta, bo Besides, wtedy oszukujecie. It's not going to get any better. Poza tym nie będzie lepiej. Just tell them, well, I got good news. A więc powiedzcie im, mam dobre wieści, You do not have a neck problem, nie ma pani problemów z szyją and it's going to be away in 10 days. i zniknie po 10 dniach. Bad news is, Zła you're going to wiadomość, get sick. będzie pani chory. Don't worry. Proszę się nie przejmować, Okay? Pay out. zapłacić, do widzenia. Okay? They have to pay for your medical expertise. If they go to the doctor, they also pay. A muszą zapłacić za waszą wiedzę i ekspertyzę medyczną. Jak idą do lekarza, też płacą.
Okay, now why do we sometimes see this? Well, this is the neurology behind it. A czemu to czasami coś takiego widzimy? No tak wygląda podłoże neurologiczne. Our intestines are innervated by afferent signals, as you can see, and afferent signals to give the motorics. Jak widzicie, nasze jelita są nazywane aferentnie i eferentnie ruchowo. But these problems can, of course, cross over to the other side where you then see muscular contractions. Think of your flu. Ale ten problem może przejść na drugą stronę, spowodować skurcz mięśniowy, na przykład w przypadku przeziębienia. You can feel those pains represented into your skin. Możecie poczuć ten ból jako reprezentacja dolegliwości w skórze. Now, good question is, why is this pain so freaking vague? A dobre pytanie brzmi, dlaczego ten ból jest taki niespecyficzny, to jest taki rozlany? Because when I ask you if you have a tennis elbow, where's your pain? Jak was zapytam, jak macie łukić tenisisty, gdzie czujecie ból? Where's the pain? To gdzie boli? No. Yeah, where? Tak, ale gdzie? Point it. Pokaż palcem. Yeah, you see everybody going with one finger Każdy there. bierze palec i pokazuje, że tu. Okay. When you have an appendicitis, where is the pain? Macie zapalenie wyjostka, to gdzie boli? Who had an appendicitis? Kto miał zapalenie wyjostka? Already. Kto już miał? Nobody? Nikt? Can't be. Nie może być. Okay. Yeah, well, Jesteśmy tacy zdrowi. weird people. Dziwni ludzie. Might be some nuclear effect in here. Może jakiś efekt nuklearny? No, it's probably because of the healthy air of Warsaw. To pewnie to zdrowe warszawskie powietrze. It's cleansing your body. Oczyszcza nam ciało. Detox. Detoks. Okay. So, if you have an appendicitis, where does the pain start? Okej, tak macie zapalenie wyjostka, gdzie się ból zaczyna? I've got tummy ache. No, boli mnie brzuszek. Yeah? Nobody goes like there. Nikt nie mówi, że tu. No, everybody goes like, oh, it's somewhere there. Każdy mówi, że I gdzieś don't feel very tu. well. Nie czuję się zbyt dobrze. And after a while, it goes from the umbilicus I po jakimś czasie przechodzi od slowly down into powoli the right inguinal area. powoli do prawego obszaru. And it's only when it's about to burst, I w momencie, kiedy już prawie pęka, 72 hours after the infection started, 72 godziny po tym, jak infekcja się zaczęła, that's when you start to be able to say, oh, I think it's over there. Oh, yeah, oh, no pressure on it. Tak to boli. Did you never wonder why the examination is sometimes so difficult and the diagnosis is very often very late? A nie zastanawialiście się, dlaczego badanie jest czasami takie trudne, czemu ta diagnoza stawiana jest tak późno? It's very simply because the diagnosis is difficult. The patient doesn't say, there it is and it hurts, take it out. Bardzo prosto, bo postawienie rozpoznania jest trudne, bo pacjent nie pokazuje, że boli, Now, zabierzcie go. why are patients so vague about visceral problems? Dlaczego pacjent jest taki niespecyficzny w kontekście problemów trzewnych? Why don't they say anything? This, they're very clear. You just said it. One finger, there it is, pain, there. W przypadku części somatycznej każdy wam pokazuje, tak, tu boli, tak, w tym miejscu. What kind of nerve fibers are these? Jaki to jest typ włókien nerwowych? Unmyelinated or thickly myelinated? Niezmielinizowane czy grubo zmielinizowane? Thick myelinated fibers. What does that mean if they're nicely myelinated? They are very Co to oznacza, że one well conducting. dobrze przewodzą? Yeah. And they will transfer any signal that comes in immediately conscious. Każdy sygnał, który się pojawia, jest przenoszony. Or at least to your medulla. Okay, for a reflex. Immediately. Albo do mózgu, albo do rdzenia, że pojawi się oddech. This one, Ale ten tutaj, what kind of fibers are this? jaki to jest typ włókien? Unmyelinated nerve fibers. Very good. Type C fibers. Very, very thin or not myelinated fibers. Bardzo wolne, niezmielinizowane włókna. What is the consequence of that? Jaki tego będzie skutek? You don't know about your viscera. To nie macie świadomości swoich przebić. Because if I would ask you, okay, how is your colon doing today? Jakbym was zapytał, jak się dzisiaj czuje wasza krężnica? No idea. Nie mam pojęcia. How is your prostate? Jak pańska prostata? Top? Yeah. How is your right lung doing A today? jak prawe płuco? In the air? Yeah. How's your heart? A jak mam serce? Knocking on heaven's door? No idea. Okay? When do you know you have your bowels or your intestines or your unconscious system is telling you something? Skąd wiecie, jelito, czy wasz nieświadomy układ wam coś mówi? It will only make you aware, conscious, when it's necessary. A on da o sobie znać, uświadomi swoją obecność tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Because imagine you eat that piece of pizza and you would go, Wyobraźcie sobie, że odwiedzacie kawałek no, pizzy. yeah, I can feel it, and yeah, it's in the stomach. That was a good one, 10 seconds, Okay, yeah. super. Okay, it's still there.
dalej jest, tak? 1 hour later. Oh, yeah. Liver, I can feel it. Yeah. 36 hours later. 36 godzin później. Oh, it's arriving. Nadchodzi. You don't. Feel that. Nie czujecie tego. Now that's good. To dobrze. Because imagine you would be thinking about all that shit all the day. Wyobraźcie sobie, że cały dzień, cały czas o tym myślicie. Girls, can you imagine ovulation? Oh yeah. Oh. Day 14. 14 dzień. Yeah. No, you don't. To wcale nie jest tak. Okay? You're unaware. Jesteście tego nieświadomi. This is why they call it the unconscious autonomic nervous system. Dlatego jest to układ niezależny od woli, to nieświadomy But nerwowy. for us as therapists, as osteopaths, it's fucking annoying. Ale dla nas jako terapeutów, osteopatów jest to strasznie wkurzające. So, where is your patient, dear patient? Where is your pain, dear patient? A to więc, drogi pacjencie, gdzie pan Pani odczuwa ból? Somewhere over there. Gdzieś tu. No, but where A precisely? tak gdzie dokładnie? Somewhere over there. Gdzieś tu. Where is your fucking pain? Gdzie jest ten wieprzony ból? Maybe more on that side, but sometimes on that A side. czasami z drugiej. When does it happen? Kiedy to się zdarza? Can't really say. Ciężko powiedzieć. And that's freaking annoying. I to strasznie wkurza. But the referred pain is exactly the same. Ale ten ból sztowany jest dokładnie taki sam. So when you get your patients with vague interscapular pains, Więc jak pojawia się pacjent z takim niespecyficznym bólem międzyupadkowym, when do you feel pain? gdzie pan czuje ból? Sometimes at work, Czasami w pracy jest, but also when I go jogging, ale też trochę jak biegam. and also in the evening when I go to bed. I też wieczorem jak się kładę. And yeah, I don't know, also in the weekend, A w sumie to nie wiem, ale w weekend, and when I sit. jak siedzę. Give me something. I need a diagnosis. I can't make a fucking diagnosis this way. Potrzebuję postawić rozpoznanie. Jak mam to inaczej postawić? When it's the spine, it's easy. A to jest kręgosłup, to jest to Yeah? proste. Somatic. People are aware, conscious. Okej, somatyczne ludzie są tego świadomi. Where do you have pain? Gdzie pana boli? There. Tu. When does it hurt? In the morning, more. A kiedy boli? No, rano bardziej. How does it evolve? Oh, it gets better during the day, a little bit more in the evening. A jak wygląda progres? No, potem jest trochę lepiej, a potem gorzej wieczorem. When I sit, more pain. When I stand up, less pain. Walking, much better. Siedzę, to bardziej boli, jak stoję, to jest mniej, jak chodzę, jest super. Easy. You got this problem. Okej, bardzo prosto, ma pan problem z krążkiem. You can make an MRI to just confirm that, but you know that's probably going to be this problem. Można zrobić rezonans, żeby to potwierdzić, ale wiecie, że prawdopodobnie jest to krążek. Ale boli nie tu, Also here, ale też tu. it's my adductors. To moi przywodziciele. It's constantly there. Cały czas mi tam boli. If I stretch, I don't really feel it. A jak to jeszcze to... And when I sit, I have back pain. When I stand, I have back pain. When I walk, I have back pain. When I cycle, I have back pain. When I lay down, I have back pain. A plecy bolą mnie jak stoję, siedzę, chodzę, leżę. If you hear that kind of anamnesis where you go like, I'm going to freaking shoot myself, A jak słyszycie tego typu wywiad i macie poczucie, że zaraz sobie łeb odstrzeli. when it's vague, when there is nothing concrete, Jak wszystko think jest takie rozlane, of nic konkretnego, viscera. to myślcie o trzewia. Why does that have that typical kind of vagueness? It's because of the nervous system which is actually giving you that information. Dlaczego to jest takie rozlane, niespecyficzne? W związku z tym, Okay. że... Does everybody understand? W związku z tym, który to jest układ nerwowy. Czy wszyscy to rozumieją? Now, that's important to remember, okay, because when you look at the dermatome and myotome charts, A dlaczego to jest ważne, żeby to zrozumieć i zapamiętać? Bo jak you have learned in your physiotherapy the connection between certain metameres in our spine and certain muscles and skin areas of the body. Bo jak macie wymiar z dermatomów, to następnie nauczyliście się powiązań między konkretnymi metamerami a obszarami skóry i mięśniami. Right? Tak? Yes? Everybody remembers that? Każdy pamięta? Somewhere vaguely, yes. Coś gdzieś było. You can always open this book, it's called Natural Atlas. Zawsze możecie otworzyć tę książkę Atlas Natera. Yeah, when you open it, it will crack because it's fresh and new. Jak będziemy otwierać, to będzie wam trzeszczało, bo jest świeżo otwierany. Sztuka. And somewhere around page 290, you'll find the dermatome charts. A i wyraz dermatomów jest około 290 You strony. might want to check that one more time. Więc może chcielibyście to sobie jeszcze raz powtórzyć. Now, a nice professor, he's not an osteopath, he's not a physiotherapist, he's actually a neurophysiologist. A dobry profesor nie jest osteopatą, nie jest fizjoterapeutą, a jest neurofizjologiem. He went into literature To przejrzał literaturę and he went to check which organs are connected to which level. i on przejrzał literaturę w poszukiwaniu połączeń między narządami a pewnymi poziomami. There's the Polish version. Mamy też polską wersję. You've got that one normally. To powinniście mieć polską wydekowaną. Now, then he checked
how well is a certain level described in literature to be connected to a certain metamer in our spine. A tutaj on zaznaczał, jak dobrze pewne poziomy są związane czy zaepoetowane w stosunku do metamerów. Just to give you an example. Tak, żebyście mieli tylko przykład. Take a patient, okay, with reflux. Mamy na przykład pacjenta z refluksem. Okay, what can you see? To co widzimy? A large thoracic area. Duży obszar piersiowy. The thicker the line is, Im grubsza ta linia, that is thinner, that is thicker. tam to jest cieńsza, to jest grubsza linia, Okay, the more evidence this professor could find. tym więcej dowodów, a tym więcej badań znalazł ten profesor. But the nice thing is, he actually explains what osteopaths do. Ale to, co jest tutaj fajne, to to, że on wyjaśnia, co właściwie robi osteopat. We functionally assess the spine, not just to assess the spine as a mobility kind of entity, A funkcjonalnie oceniamy kręgosłup nie tylko w zakresie ruchomości, but to learn from the neurology which is reflected in the spine. ale też, żeby dowiedzieć się z układu nerwowego, który rzutuje na ten kręgosłup. And if you find a patient with that hypertonic zone in their back, which is always coming back and nothing really helps, I macie pacjenta z supertonicznym obszarem w plecach, który zawsze wraca na właśnie nic to nie pomaga. you might want to think next time to look on this chart, not just your dermatome chart. A więc moglibyście chcieć zerknąć też na ten schemat, nie tylko na schemat z dermatomami. Because suddenly all of those blocked levels will give you an indication, okay, of what might be going on a visceral level. A te bloki czy te linie nagle dadzą wam wgląd czy wskazanie, co mogło pójść tak z strzeliami. So when I was a student, Więc kiedy on był studentem, I printed that thing sobie wydrukował ten and I put it in my closet where my towels were. i sobie powiesił to w szafie, gdzie miał ręczniki. So when I was investigating a patient, Więc jak badał pacjenta, and I went, for instance, okay, I found a seriously blocked level in between T2 and T8. i powiedzmy, że znalazł mocno ponapinane, zblokowane segmenty od TH2 do TH8. Okay, T2 to T8. TH2, TH8. On the side. Z drugiej strony. Give me a second, I need a towel. Okej, proszę chwilę, poczekaj, potrzebuję ręcznik. Yes, so I think you might have a esophagus problem. Okej, więc wydaje mi się, że może mieć pani problem z przełykiem. Okay? So like with your dermatome chart, which you put in your clinic on the wall like a poster, but actually you're cheating because you forgot. To jak ze schematem z dermatomami, które wieszacie sobie na ścianie w gabinecie jako dekoracja, jak plakat, tak naprawdę oszukujecie, bo ściągacie. Okay, you just have a quick look. Tylko szybko zerkacie. This time not looking for the sensory system Przy czym tym razem nie patrzycie na układ czuciowy, in the somatic system, w układzie somatycznym, but looking at the visceral sensory part in the autonomous nervous system. ale teraz patrzycie na tą czuciową trzewną w układzie autonomicznym. And you can see the reflection in the spine. I widzicie rzutowanie na kręgosłup. What's going on? To co tam się dzieje? Okay? The nice thing then is you can ask precise questions to your patient saying, do you have any problems when you are eating? Oh yeah, I got like this heartburn afterwards, it's quite sensitive in my chest. I wtedy możecie pacjentowi zadać konkretne pytania. Czy jest jakiś problem po jedzeniu? No tak, odczuwam zgagę, jak zjem. So this is how you can link visceral problems to somatic problems of the patient. Więc to jest sposób, w jaki możecie łączyć problemy trzewne z dolegliwościami somatycznymi pacjenta. What if you get your patient, okay, who has a sore neck from time to time, and at the shoulder blade, at the tip of the shoulder blade, at the left side, there is constantly this problem coming back. Here, Co z pacjentem, który ma cały czas problem w szyi i tak na przy krawędzi łopatki cały czas po lewej stronie tu wraca. I can almost not point it, physiotherapist, but here. Prawie nie mogę sięgnąć, ale chyba to jest tutaj. And if I press it, they gave me a tennis ball if I lay it Ale on it, or a jak foam nacisnę, roller. podali mi piłkę tenisową albo wałek, It's a little bit better for a jak while. nacisnę, to jest trochę lepiej. But it na always chwilę, comes back. ale zawsze wróci. I think it's my stress point, because when I have stress, To I jest feel that mój more. punkt stresowy, bo jak się zestresuję, to zawsze tam czuję bardziej. What do you know then? To co wtedy wiemy? Might be To mógłby stomach. być żołądek. Will the patient only have pain there? Czy pacjent będzie odczuwał tam ból? No. I also have another problem. It's here. It's my To jest shoulder. jedyny ból? No nie, mam jeszcze... Boli mnie tutaj w Sometimes barku. even here. Czasami nawet tutaj. Why? Dlaczego? Can you explain it? Możecie to wyjaśnić? How many dermatomes is this? Ile to jest dermatomów? What's this? Tutaj to. Tutaj jest C4. See? C4, okay. Ile This? to?
Co to jest? Maybe this is C4. To może to jest C4? 3, 4, 3, and this is 4, a to jest? 5. 5. How many things can you think of if we give 3 dermatomes and pain in between the lower shoulder blades? O ilu rzeczach możecie pomyśleć, która daje ból w 3 dermatomach i jeszcze między łopatkami? What is 3, 4, 5? Co to jest 3, 4, 5? Co jest 3, 4, 5? Diaphragm. Phrenic nerve, diaphragm, very good. Przepona. Why does that correlate to the stomach? Czemu to koreluje z żołądkiem? Because as you know, your stomach, okay, pushes and is connected to your diaphragm. A dlatego, że żołądek Shares even the innervation at the top part. styka się z przeponą, nawet ma częściowo wspólne unerwienie w górnej części. Okay, and that are your problems? To, No! Czy to są wszystkie problemy? Nie. Liver a little bit, but there is some discussion around the area nuda whether it's really innervated directly. So I can't say directly yes anymore. Dyskusyjne, ale są pewne wątpliwości co do pola nagiego, więc tu nie możesz stwierdzić tak. Some literature says yes, some literature says no. Jedni mówią, że tak, a drudzy mówią, że niekoniecznie. Właśnie ten nerw przypomina co przed nami. What he was thinking about the frenulum that will be innervate the peritoneum. Yeah, part of the peritoneum, Tak, what I told you said about the liver. Ale to... Forget it now. Okej, nieważne, myślę, że chodzi o Okay. Now, what is the other symptom the patient will say? o jakich, co jeszcze zgłosi pacjent? Jaki objaw? Do you have other symptoms? Czy ma pani inne objawy? Yes. Tak. I got a headache. Yeah. Ból głowy. Always here. Migraine. My doctor said it's migraine. Lekarz mówi, że to migrena. And I'm taking pills for that. I biorę na to tabletki. Does it help? No, not really. Nie, niekoniecznie. But I take them. Ale biorę. A headache. But if I push, Okej, boli mnie głowa, ale jak nacisnę, it's a bit better. to jest Like trochę this back. lepiej. O, nie, znowu. You think, oh fucking lord. O mój Boże. Pain here. Boli mnie tu, Pain there. boli tu, Pain there. tam też. No, shoot the patient. Okej, zastrzelcie pacjenta. Get out. Dobra, wynocha. This kind of patient may think, stop giving me symptoms. I'm fed up. To jest ten pacjent, przy którym chcę stwierdzić, okej, przestań podawać kolejne objawy. Why does the patient get there? Że pacjent tak ma? Vagal nerve. Nerw błędny. Okay, and you get high cervical nodes of the vagus at the level of C2. As you know, innervation of the eye. Wysokie szyjne jądra błędnego, czyli jak widzicie unerwienie oka. Okay, so remember, when you are working with patients, for instance like this one, stomach patient, Pracujecie z pacjentem jak ten, z żołądkiem, big, elaborate symptoms, który ma dużo rozbudowanych objawów, which in the first phase do not seem to be connected, które początkowo nie wydają się być powiązane, but if you know your neurology, ale jak znacie you neurologię, understand what the cause is. to wiecie jaka będzie przyczyna. And you can treat a lot of things. You can go and treat the eye, yeah, Więc this możecie zająć massage. się wieloma rzeczami, możecie zająć się tego oka, masaż, tak, jest lepiej. Oh yeah. O, ale dobrze. Some neck massage. Trochę masaż szyi. Yeah. The doctor said it's trapezius syndrome. Okay. Lekarz mówi, że to zespół czworobocnego. Okej. Why is it stupid to stretch the trapezius? Dlaczego głupio jest ściągać czworoboczne? Reactive to everything. Well, can it actually have a spinal reflex? Sorry? Can it have a spinal reflex? Czy czworoboczny w ogóle ma jakiś odruch rdzeniowy? It's a bit difficult, isn't it? To trochę trudne, nie? Think of the innervation. Pomyślcie, jakie ma unerwienie. What is it innervated by? Przez co jest unerwiony? Accessory nerve. Nerw dodatkowy. Fuck, that's cranial. O kurczę, to nerw czaszkowy. Can you have spinal reflex? Czy może mieć odruch rdzeniowy? So trapezius syndrome. Zespół czworobocznego? Yeah. That's especially designed for the doctors. To jest specjalnie zaprojektowane dla lekarzy. Anything here? Wszystko tutaj? Should say trapezius syndrome. Wystarczy powiedzieć, że zespół czworobocznego. Physiotherapist will know what to do. Fizjoterapeuta będzie wiedział, co ma zrobić. So very often you get these patients with a lot of different kind of symptoms, but you need to see the bigger picture. Więc często macie pacjenta, który ma wiele różnych objawów, ale musicie zobaczyć szerszy obraz. And as an osteopath, we're not going to treat the symptoms. Ale jako osteopaci nie będziecie leczyć objawów, You want to treat the cause. chcecie zająć się terapią przyczyny. Because if you don't treat the cause, symptoms always come back. Bo jeżeli nie usuniecie przyczyny, to objawy zawsze wrócą. You can manipulate the neck, hoping that this might get rid of the eye problem or the headache. It won't. Możecie zmanipulować szyję, licząc, że usuniecie ból głowy, It will always ból come. oka, ale zawsze wróci. Okay? So, before we can go and actually treat the patient, Więc zanim będziemy mogli faktycznie zająć się terapią pacjenta, we need to assess the patient. to musimy go zbadać. Now, I chose something which is easy,
Wybrał coś, co jest łatwe. As I said, it's going to be virtually impossible to see all of the visceral techniques, of course. Tak jak powiedział, jest to niemożliwe, żeby zobaczyć wszystkie But techniki I chose a technique which is very easy Więc wybrał technikę, która jest bardzo prosta and accessible. i łatwo dostępna. You don't need to know a lot of palpation or any visceral anatomy to be able to do it. Nie potrzebujecie dużej wiedzy o palpacji czy o anatomii trzeby, żeby to wykonać. Let's look at the stomach. Zobaczmy, co tam się dzieje z żołądkiem. Stomach is quite easy. Żołądek jest dość Big prosty, organ, duży narząd, hollow, wydrążony, makes pusty. a nice sound so you can easily find it. Można łatwo go znaleźć też po odgłosach. Now, I showed you on the videos that the stomach really moves up and down a lot. A na filmach pokazał wam, że żołądek faktycznie dość mocno przemieszcza się góra-dół. Okay, so when you breathe in and out, To kiedy się wdech i wydech, each time the diaphragm is pushing the stomach up, pulling it up when you breathe out, a to przepona pociąga żołądek przy każdym and when you breathe wydechu, in, a przy każdym wdechu the stomach goes down, żołądek ci w dół, it tilts się przechyla and rotates a little bit to the middle. i rotuje się trochę do środka. On out, I wydech. it's back up. I wraca z powrotem do góry. You could see that on the video. I to na filmie było widać. Okay? What I want you to do in a second, I'll demonstrate first how to do it, is to palpate that movement. A więc ja będę chciał, żebyście zrobili, jak wam już to zademonstruję, żebyście wypalpowali ten Come ruch. around, you literally put your hand underneath the thorax and you feel that stomach hitting your hand each time the patient breathes in. Podkładacie rękę pod klatkę piersiową i czujecie za każdym razem, jak żołądek wkłada wam w rękę przy każdym Don't wdechu. worry, it's an easy organ to palpate. Nie martwcie się, jest to łatwy narząd do wypalpowania. How do you do that? Jak to robimy? The best thing to do is get your patient nice and relaxed on the table, A najprościej jest położyć pacjenta w rozluźnionej pozycji na supine stole, position, w leżeniu tyłem, put a good pillow underneath their neck. dobra poduszka pod szyję. There are pillows in the back if you Są need one. poduszki z tyłu, jak będziecie potrzebowali. For those who have a movable headrest, Dla tych, którzy mają regulowany zagłówek, put the headrest nice in flexion to zagłówek w and zdjęciu make the your patient, pull up their legs i poproszę, żeby wasz partner, kolega zdjął nogi, to relax the abdomen. żeby rozluźnić powłoki brzuszne. Okay, that makes your access to the abdomen much easier. Daje wam to łatwiejszy dostęp do brzucha. Your palpating hand is going to make contact just underneath the costal arch on the left side, of course. A wasza ręka palpująca będzie tuż poniżej łuku żebra po lewej stronie oczywiście. And your helping hand is going to make contact from the dorsal side on the costal margin of the ribs in the back, on the left costal part of the thorax. A ręka pomocnicza będzie dotykała żebra od grzbietowej strony. Okay, that can help a little bit by pushing up Może to wam też accentuate the stomach. pomóc trochę jakby podciągając klatkę piersiową, żeby uwydatnić żołądek. Then ask your patient to gently breathe in, Prosimy pacjenta o delikatny wdech, out, wydech and try to assess and feel that movement. i starajcie się ocenić i wyczuć ten ruch. If you hold with your applicator hand or your palpating hand, Przytrzymacie aplikatorem ręką palpującą, you will literally feel that stomach bouncing against your hand. to dosłownie poczujecie, jak żołądek wpada wam na rękę. If you would resist it and the patient is still breathing in, I jeżeli będziecie to oporować, a pacjent dalej robi wdech, careful, ostrożnie, or you might see the lunge. to możecie zobaczyć ich obiad. Okay? Because if you keep the stomach and the diaphragm comes down, Bo jak wy przytrzymacie żołądek, a przepona zejdzie w dół, it doesn't go that way, it goes that way. to jedzenie nie pójdzie w dół, pójdzie do góry. Okay? So don't be shy if somebody goes like, oh sorry. Więc Yeah. nie martwcie się, jak That ktoś can tam zrobi coś takiego, to może się zdarzyć. After we did the palpation, I'll show you a practical mobilization here. Po palpacji pokażę wam praktyczną What mobilizację. you could do on the stomach. So next time you see that patient with, Więc wiele rzeczy, które można zrobić z żołądkiem. Więc przy kolejnym pacjencie, którego boli tu i tam i przy oku, do you have any stomach problems? to pytacie, czy ma pan No. problemy z żołądkiem? I take Pantomet. I don't have stomach problems Nie, anymore. biorę pantometr, już nie mam problemów z żołądkiem. Yeah? So you have a technique that you can already do. To już będziecie mieli technikę, którą możecie wykonać. Because why do patients take Pantomet? Czemu pacjent przyjmuje pantometr? Hyperchloride. A nadkwasota? Okay? What is one of the main reasons of hyperchloride? A jaka jest jedna z głównych przyczyn nadkwasoty? Not enough mobility of the stomach. Niewystarczająca ruchomość żołądka. Not too much, too little. Bo to nie jest tak naprawdę nadkwasota, So you need to nie jest za mobilize dużo, kwasu jest za Kick it mało. back into action. Więc musicie go zmobilizować, żeby zaczął pracować z powrotem.
then you can, together with the doctor, decide to lower down the medication, and they can really get rid of the medication. We współpracy z lekarzem spróbować zmniejszyć dawkę leków i możecie wyeliminować te leki. Okay, let's first look at the technique. Okay, zobaczcie tę technikę. Chodź do przodu. I can be a patient. You want to be a patient? Perfect. Tak, jest ochotnik. You have many volunteers. No, that's okay. You don't have a citizen versus? Nie masz citizen versus na rządy z drugiej strony? No. Okay, just quick, you're going to get a pillow. You may get already undressed. Okej, to już możesz się rozegrać, on połóż poduszkę. Okay. Would you stand for a second? Może wstajesz na chwilę? Nice and cozy. Ah, otherwise the table is full. What would W happen? przeciwnym razie stół będzie zimny. You're not going to die, don't worry. Ale nie, się nie umrzesz od tego. Anyone know CPR? Ktoś pamięta resuscytację? Okay, so patient is going to be in supine position. Pacjent w leżeniu tyłem. Any visceral technique, usually you put your table approximately at thigh height. A przy technikach średnich zazwyczaj stół jest na wysokości mniej więcej środka uda. Why? A lot of people work very high. A dlaczego wiele osób ma stół bardzo wysoko? Now, this guy is still quite okay. Ten gość jest dość spoko Okay? dalej, Because he doesn't have a lot of abdomen. bo on ma dużo brzucha. He has not been training his muscle. On naprawdę nie wyćwiczył tych mięśni. Some boys Niektórzy panowie have like a very trained abdomen. mają bardzo wyćwiczony brzuch. As a result, if you want to reach the stomach, you have to dig in, literally dig in. I skutkiem tego, jak chcecie sięgnąć żołądka, naprawdę musicie się dokopać do niego. If you look at his width of his body, the stomach is here in between my two hands. A więc jak patrzycie na głębię jego ciała, czy głębokość jego ciała, to żołądek jest między tymi rękami, Behind that, you got the spleen. a z tyłu będzie śledziona. Okay, so you need quite some deep pressure to get there. Więc musicie mieć dość głęboki nacisk, żeby tam dotrzeć. The more abdomen, Im więcej brzucha, the more difficult it becomes. tym trudniej się robi. So if you don't have the table up here, Więc jak już macie stół tak wysoko, you understand you're going to have to use your shoulders, your arms. That's not going to be easy. to rozumiecie, że musicie pracować get ramieniem, the barkiem, table low. więc nie jest to takie proste, You więc can to use jest your body weight. That's going to be nisko. very easy. Używacie ciężaru swojego Okay. ciała, żeby było Just wam stand for a łatwiej. second again. Jeszcze na chwilę wstaniesz? Okay, just to make it for you didactically a little bit better. Żeby było tak dla celów dydaktycznych trochę lepiej. Let's turn around the table. You look Okay. like a strong guy. Pomóż Turn mu around. odwrócić stół. There we go. Yeah. Okay. Strong guy. Silny chłopak. Now, because I need his stomach on my side, Więc potrzebuję żołądka po swojej stronie, okay, to make it easier to palpate. żeby było łatwiej palpować. Now, have the patient's hands just relaxed next to the body, A ramiona pacjenta swobodnie wzdłuż ciała, or if they're too close to you, just have them on the chest. albo jeśli są zbyt blisko was, wtedy Okay. zgięta na klatce Head piersiowej. nice and flexed. Głowa zgięta, When you flex his neck, already these abdominal muscles start to relax. a jak zginamy aż szyję, głowę, to od razu mięśnie brzucha się rozluźniają, Legs flexed. nogi zgięte. Now, be careful. If you put the feet together, Okej, bądźcie ostrożni. Jeśli teraz zestawicie he's stopy now razem, actively putting his legs to together. teraz on trzyma aktywnie, czynnie Because if swoje he nogi would razem, relax- bo jak puścisz mięśnie, His legs would fall apart. to jego nogi się rozjadą. Nobody likes to be in gynecological position when you have to do something on the stomach. Nikt nie lubi jak leżeć w pozycji ginekologicznej, jak robią coś na żołądku. Get the feet a little bit apart, automatically the legs have a tendency to fall in. Patient is much more relaxed. Czyli stopy trochę szerzej, dzięki czemu kolana mają tendencję, żeby spadać do środka, pacjent będzie bardziej rozluźniony. Stand lateral in the patient. Stoicie bocznie względem My pacjenta, right hand is going to be the supporting helping hand from the back. a prawa ręka będzie ręką pomocniczą z tyłu na klatce. Left hand is going to be the palpating hand underneath the costal arch. Lewa ręka będzie palpowała poniżej łuku, żeby... How do you find the stomach? Jak znajdujemy żołądek? Easy organ. Łatwy narząd. Find the xiphoid. Znajdujemy wyrostek mieczkowaty. Okay. Then you know you got the incision of the 7th rib. To już wiecie, że jesteście na wcięciu 7 żebra. Move down. 8.
And at 9 you find the cardia, which is the entrance of the stomach if you would go behind Na wysokości 9 thorax. znajdujemy wpust żołądka, jakbyśmy poszli za klatkę piersiową. Okay? Now, stay at the costal margin. Trzymacie się krawędzi żeber, Get your hand underneath wsuwacie rękę pod spód. and have your index just around that costal margin. Don't push on the ribs. You can't feel the stomach through the ribs. It's impossible. I palec wskazujący jest tuż na krawędzi żeber. Nie naciskajcie na klatkę piersiową, bo nie wyczujecie przez klatkę piersiową Scoop your helping hand underneath the thorax. Wsuwać rękę pomocniczą pod klatkę piersiową. And you can give a little bit of upward pressure when you want to feel it. I wprowadzacie trochę, ciągniecie trochę do siebie klatkę piersiową, żeby lepiej czuć. Now, supinate your hand gently in, push away the bowels. Supinacja ręki aplikującej, żebyście odsunęli jelitą. And as you can see, she can see that very neatly. I tak I am not tam dziewczyny widzą sprawę. like this. I can feel it. No. If you want to feel that stomach, you need to get to the stomach. A delikatnie, bezpośrednio na samej skórze brzucha. I am more than halfway his abdomen. Chcecie sięgnąć do żołądka, to musi być wystarczająco głęboko. Now, he's got strong abdominal muscles, he's got a nice rectus, good training. Połową głębokości brzucha, ma dobre mięśnie brzucha, prosto brzucha jest silny. Okay, now just stay there, and if you now ask the patient, breathe in deeply. Więc stajecie w pozycji, też pyszcie pacjenta o głęboki wdech. Boom, there it is. Jest. Out. I wydech. And it goes up again. I ci podnosi. Up, in. Wdech. Boom, against my hand. If I push it, he can feel that. A jak naciśnie, to pacjent to czuje. Move your fingers, you can easily feel it. In. Boom, against my fingers. I znowu wpada na palce. Now, I if you wydech. do not want to annoy your patient, Jak nie chcecie please, when he breathes in deeply, prosi, żebyście przy głębokim wdechu pacjenta, when you feel it, go away a little bit, otherwise he pushes with his diaphragm, his own stomach, against my hand. jak poczujecie żołądek, to odsuńcie się, to jakby zróbcie trochę miejsca dla There tego it is. żołądka If I hold it, he can feel that's compromising his breathing in. Będziecie ściskać palcami żołądek, kiedy on naciska przeponą. If I would really pressurize that thing wdechu and ask him, breathe in, palcami, więc jak to jest prosimy wdech. He's doing this to me, and I don't think it's because he thinks I'm sexy. Teraz się do niego uśmiecha i nie dlatego pewnie, że Tim jest seksowny. But he feels the stomach. Ale poczuł swój żołądek. Because he's literally breathing in with his diaphragm, and I'm holding that stomach, so it's literally being compressed. Teraz przytrzymał rękę w miejscu, kiedy przepona spychała żołądek, to nie miał gdzie się przesunąć. A pacjentowi się to nie spodobało. Okay? So what I want you to do now, więc co to chciałbym, go in deep, zrobili? don't stay superficial, gently push the small intestine out of your way, Więc nie trzymacie się powierzchownie, and delikatnie. go in deeply. Now you understand why you want to be high and the tail needs to be low. A delikatnie spychacie jelito cienkie, zagłębiacie się i rozumiecie, dlaczego wy macie stać wyprostowani, a stół ma być nisko. And then try to palpate. I teraz staracie się Each time he breathes in, give a little bit of compression from the back with your hand, scoop up a little bit, makes it easy to feel it. I przy każdym wdechu podciągacie rękę pomocniczą z tyłu klatki piersiowej, żeby było wam łatwiej wyczuć. I'll come round to help and palpate that. Podejdzie do was, żeby wam pomóc wypalpować to. Good idea, try to find the stomach on the left side. Dobry pomysł, spróbujcie szukać żołądka z lewej strony. Last time I did this course, there was a guy going like... Ostatnio jak miał taki kurs, to był koleś, który robił... I don't feel it. Nie czuję. Breathe in. Wdech. No, I don't feel it. Nie, nic nie ma. Try the other side. Okej, spróbuj z drugiej strony. A, właśnie. The other side. Druga strona. Okay. 1 in a million, you could be right. Okej, raz na milion mógłby mieć rację. People would have seen the process. It's good that he did not feel. Yeah, suppose you would have said, yeah. A gorzej jakby stwierdził, tak, czuję. My mother had a very serious cardiovascular problem. Jego matka miała bardzo poważny problem sercowo-naczyniowy. She does not have a normal or own subclavian artery anymore. Już nie ma swojej własnej, normalnej tętnicy podobojczykowej. So they cut the artery totally. Więc całkiem ją wycięli. So there is no orthosympathetics anymore Więc już nie ma in the współczulnego blood vessel. w tym naczyniu krwionośnym. So as a result, it does also not contract anymore the artery. A skutkiem tego już teraz się też nie zwęży naczynie She's got a krwionośne. plastic subclavian artery on left and right. A więc po obu stronach ma sztuczne plastikowe tętnice podobojczykowe. Taking a pulse Więc mierzenie tętna or taking blood pressure on her arm albo mierzenie ciśnienia na jej ramieniu is quite idiotic jest trochę głupie, because it's not possible anymore. bo już się nie da. The professor who treats her knows that. A profesor, który ją leczy, wie o tym. He's such an asshole. To jest straszny dupek. Because every time there's an assistant or a co-assistant, Bo jak za każdym razem, jak ma asystenta albo jakiegoś
You can already get started. Please take the blood pressure and Okej, the już pulse. możemy zacząć, proszę zmienić ciśnienie i zmierzyć tętno. You see the poor boy going like... Biedny chłopak. How is the heart rate? Jak tętno? Quite normal. Dość normalne. No fucking clue at all. Nie masz zielonego pojęcia. And then they take the blood pressure. A potem ciśnienie, mierzą ciśnienie krwi. Can't feel anything. No, nic nie ma. We're not going to be assholes. So Nie będziemy that's- dupkami, więc lewa strona. Ta strona. Okay? Questions? Pytania? No questions? Nie. Hello. To meet Stephen. Doing Facebook Live. Stephen's building. Would you like to say hello to? Welcome. Hey, take it over the back if you want to. Jak chcecie, weźcie sobie poduszkę tam z tyłu. Especially those people who have fixed tables. Łatwo ci, którzy pracują nie wiadomo. w szkole bez regulowanego zagłówka. Bilateral stomach pain. Just make sure you don't make them laugh. Now, just for your own comfort, try to get that elbow a little bit more extended. So much easier. There. Now, gently move those, especially the small intestine. You need to scoop that away from you. You feel how deep you can go. Yeah? And now you're deep enough. Now orientate your arm in that direction because you need to go in that direction. Okay, so a little bit like that. There. Now, more deeper. Now, ask the patient, breathe in. There it is. Did you feel it? Out. Now it disappears. You feel it? In. Now we're going to hold it to annoy him. Did you feel it? So you can literally feel something go like, hello, I'm here. Hello, I'm here. That's the stomach. Okay? Good. Try again. Okay, don't be so gentle to her. She can handle it. Just like that. That's okay, stay close. Now, get this hand and this arm. Oh, Jesus, yes. You're going to see Jesus and God together. Okay. Now, this edge is going to push away her small intestine. There. Uncomfortable. Uncomfortable? Okay, let's go a little bit higher. Troszkę wyżej w And takim razie. get the skin out of your way. Zabierzmy. Take a little bit of slack of the skin. And then. Any stomach problems or intestinal No, problems? nie kawałek tutaj. Ah, There. it's hurt there. Aha. No dobra, to boli z innej strony. Okay. Może to coś innego. Push there. No. She now breathes in. Wdech. Boom, there it is. Out. It's gone. Nie ma. In. Wdech. Boom, there it is again. Jest. Felt it? Kogoś? Push again. Bed. Boom, there it is. Now, if we're going to be annoying, sorry for that, Jeszcze powtórzamy. we keep the pressure To out. przytrzymaj. Now, breathe in. Wdech. Deep, deep, deep. Wybuch. Yeah, you really feel that pressure against your head. Okay? That's the stomach you're feeling. Coming down. It's making this movement. Like that. A little bit like this. Comes down, in. Like that. That. That's the mobility of the stomach. Okay? Go ahead, try again. Spróbuję jeszcze raz, dobra? Ah, no, but I can see you were doing this. You need to push away his small intestine and go much deeper. I znacznie głębiej. Okay? Yeah, there you go. Co mi się podoba? You sure you want to still be the subject? Yeah? Okay, so push away. There, underneath. There. Good. Now, there. Now wait. Much deeper. Push away that small intestine. Yeah. You see how deep you are now? You're almost not on the table, that would be a little bit too much. But now breathe in. There it is. Boom. Out. In. Boom.
So you literally feel it coming against your hand. Now, we're going to be annoying. That's pressure in. Yeah, and hold that pressure here. He can't breathe in because he feels the pressure. Okay? Yeah, quite good. Very good. Okay? She's very happy with you. Now breathe in. Oh, there it is. She's easy. Yeah. Easy stomach. In. There it is. Now we're going to be annoying. Keep the pressure. You breathe in deep, very deep, 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 deep. Oh, did you feel that coming out? Yeah, that's your esophagus. Okay, are you ready? Oh, I can live with it. Okay, so first of all, we need to go down, push those away, go quite deep, deeper, deeper. There we are. Yes. It's really deep. Careful, if we put that sound on the video, they're going to think, what the hell are they doing? Okay, now, push up, breathe in, breathe in. There it is. Out. In. There it is. Out. In. Boom. There it is. Out. Now it disappears again. In. Out. Now we're going to try and follow it. In. Boom. Now, give a little bit of pressure here. Pressure there. He breathes in deeply. A lot of pressure, okay? And you can literally feel how it's pushing you away. That's okay? Very good. Okay, let's look. Oh, sorry. Okay. To make it easy, if you feel like you don't have the tendency to go deep enough, just get the table a little bit lower. Then you can use your body weight, okay? That makes it easier. Yeah, good. He's got a very low xiphoid. Okay, he's got a big sternum. It's like me, I also got like a very big sternum. Some people have the xiphoid up here. Okay? Yeah, so he's got a quite low one. Nicely protect the chest. So, first thing is, take your hand like this. Push away small intestine. Oh, yeah. Yeah. He likes you, he's smiling at you. Okay, now, there we go. Pull up. Yeah, breathe in, my dear. There it is. Boom. Oh, fuck. No fuck, just stomach. Okay, go. Sorry. He's getting carried away. Okay, in. Out. Yeah, so it's quite strong, isn't it? In. There it is. Did you feel it? Boom. Out. In. Boom. There it is. And now it's pushing against her hand. Out. Let's now follow it. In. There it is. That's come. Big, isn't it? It's really pushing. Out. In. Out. Now he likes us. Now we're going to hold it. In. Yeah, he looked very nasty, didn't he? Okay? It's a nice feeling. So you can literally fit. It's easy. Okay. Fajnie. Nie wiem, jak czułem się pewnie tak się przekręca, ale też nie Good. So to make it easier, tak wjeżdżałeś chyba. start here. Okay? So you can literally push those small intestines away. Go deep. Okay? Now, this one here, and use your body weight. So get your body weight above. There. Now go deep. Deep, there. Okay, patient breathe in. There it is. Boom. Can you feel it? Out. Follow it. In. Boom. Out. Keep it deep. Don't be worried. Oh, did you feel that? That was transit. Yes. Coffee went to the DD. Chinese food. Yesterday, 35 hours ago. We need to get out of here. Okay. In. Now, we're going to now follow it. Okay? In. Follow it down. Out. Up. In. Out. Use your body weight.
Use your body. Push down from your body. Good. In. Now we're going to hold. Oh, he loves this. You see, he tries to breathe in, but he can't. Breathe in. Come on, try. Yeah? And he can literally feel the compression building because we're holding his stomach and the diaphragm is trying to come down. You saw the video. Cześć, słuchajcie, przejdziemy sobie, pojawiło się pytanie, ile jest asystentów podczas takich zajęć. Przejdziemy się teraz na drugą salę, pokażę Wam od wewnątrz, jak wyglądają pomieszczenia FICO Polska, FICO Osteopathy Academy. Już zerkniemy sobie po drugiej stronie. Juri, którego przez chwilę mogliście zobaczyć, prowadzi zajęcia dla 3. roku. I widzę, że na sali teraz tak, razem z Jurim zajęcia współprowadzi Piotr Rakowiecki i jeszcze na sali jest jeden z asystentów, więc 3 osoby przynajmniej są w chwili obecnej na taką grupę, jaką widzicie. Chyba że jeszcze dziś nie dostrzegam, a widziałem Ewa, która jest asystentką, była na sali. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na bieżąco, ja w miarę możliwości oczywiście będę na nie odpowiadać. Wracamy na salę do warsztatów. Być może macie jakieś pytania do Tima, ja mogę spróbować w Waszym imieniu je również zadawać, więc piszcie śmiało. Take some skin, then push away the abdominal organs. W sensie, wiesz co jeszcze? Ale nie blokować, teraz nie oparować. Musisz wyczuć. Za słabo mogę cisnąć, bo jestem za wysoka. Że już sam wypadł, a też. Za daleko. Bardziej bardziej odczuję. Wybrałaś nie wypełni.
In. Now we're going to be a bit nasty. We're going to hold it. Breathe in. Steak. Ah, there's the beefsteak. No, we don't want to see the beefsteak, so let's not do that. Okay? Now you can feel it. You can go much deeper. You can even supinate a little bit more. So yeah, try to supinate just a little bit more, then you're going to feel that stomach much easier. Yeah. Just near it. Yeah, but just make sure you take the slack of the skin away. Yeah, so exactly that way. That's much easier. Exactly. Good, very good. But what they need to do, take some skin, move down here, and then push away the intestines. Like with a sweeping movement. You can go much deeper then. There you are, underneath the rib. See how deep you are? Yeah. Be careful of the spleen, don't push too much on the spleen. Now keep a straight angle here. Use your body weight, flex your legs. Back towards the hands, very good. Now you can pull up here. If she breathes in, out. Słuchajcie, zrobimy sobie chwilę przerwy. Jak tylko zacznie się kolejna sesja teoretyczna, praktyczna, kolejne techniki, zaraz będę dalej nadawać. Ja nie będę zakończać teraz tego live'a. Ustawimy kamerę tak, żeby nie krępować. Do zobaczenia za chwilę, 3 minuty przerwy. Kawa, herbatę, ciastko. Push that in small intestine away. No, she's not got very relaxed abdomen. Nie masz żadnego wrażenia? It's okay, it's okay. Now we can go a little bit deeper. No. Yeah, now use your extended arm. Użyj wyprostowanego ramienia. That's much easier to give good there you are. Oh, now, There is so much. breathe in. So there it is.
You can literally feel that against the hand. There it is. Now, when we feel the stomach, we go with it. In, there it is. No, breathe in deeper. There it is. Follow it. In. Out. Set up in. Yeah? Okay. I would never feel it too much. No, really. Okay, thank you. Jest, słuchajcie, to jest naprawdę tak jak jakiś glut tam wbija w łapę. Take some skin. And then push the small intestine away. Get underneath. Get that arm. Now, when she breathes in, easy stomach there. Did you feel it? No. Again, wait. It's good. There it is. Now it's gone. Did you feel it? Wait. In. Boom. There it is. Now it's gone. Now we're going to follow it. In. Okay. Last but not least. Okay, ostatni, ale nie najmniej ważny stół. Okay, let's have a look, ladies. Okay. Wait. So, start here. Take some skin. And then push away the intestine. Now, use a straight arm to be nice above. Use that body weight to go in. Yeah, we can see in her face, she feels it. There it is. Yes. Okay, now you're against this hand goes really dorsal. Good. Why not? Now, patient breathes in. Oh, boom. Easy stomach. Did you feel it? Right. Breathe out. In. Boom. There it is. It's a big stomach. Out. Now we're going to follow it. In. Breathe in. Out. In. Good. In. You really feel that. Do you have any stomach problems? No. Okay. But you can really feel it. She's a nice example. Very easy movement. Okay? Sorry, it's a big group, so it's well for me to arrive. Up to the front. Okay. I hope the majority of you felt that. Okay, więc mam nadzieję, że większość z Was to poczuła. Now, when you want to mobilize the stomach, Okay, kiedy chcecie mobilizować żołądek, with some of you I did it, I already took your hand and I started moving up and down with your hand. We start mobilizing the stomach in supine position. z niektórymi z Was to zaczynał robić, już ruszał rękami Waszymi wzdłuż ruchów żołądka w górę i w dół. However, how can you make it easier for the stomach to be on your hand? Ale jak możecie sprawić, żeby żołądek był łatwiej w Waszych rękach? Put the patient in sideline position, Połóżcie pacjenta na boku and it will make it a lot easier for you to access the stomach because it will come from underneath the ribs a little bit onto your hand. I będzie Wam łatwiej dostać się do żołądka, bo Wam się wysunie spod żebra trochę do Waszej ręki. So put the patient in right sideline position. Czyli kładziecie pacjenta na prawym boku. Who's going to be the patient? Kto będzie pacjentem? You're my bitch? Okay. Good. That's my bitch.
I'll be a bitch if you want to. Okay, so this time, ask the patient to come backwards a little bit, put your hands so they don't fall off the table. Okej, więc poproście pacjenta, że przesunął się do tyłu klozetki i podkładacie ręce, żeby nie spadł wam ze stołu. Okay, get the table up. Stół wyżej. Now, again, to relax the patient, Żeby rozluźnić pacjenta, flex the head. zginamy głowę. Okay, get the hands nice and up so that they're not in your way. Ramiona wysoko, żeby wam nie przeszkadzały. Flex the legs of the patient. Zginamy nogi pacjenta. Okay, literally you put them a little bit like in a fetus position. A tylko układacie ich w pozycji embrionalnej. Get the table nice and high. Stół ładnie i wysoko. Now, just be careful, gentlemen or ladies, when you put your arm, your elbow is not in a position where you don't want to be. A więc panie i panowie, uważajcie, jak podkładacie łokieć, uważajcie, żeby nie wylądował w miejscu, gdzie byście nie chcieli. You understand what I'm trying to say. Teraz rozumiecie, o co mu chodzi. Okay? Then, again, palpate the left costal arch Znowu palpujecie lewy brzeg żeber. till you reach the xiphoid. Dochodzicie do skamieczkowatego. And now you can have your helping hand at the back, I teraz możecie mieć rękę pomocniczą na plecach. but you can even turn it this way and come close with your osteopathic abdomen. A nawet możecie odwrócić rękę w ten sposób i przybliżyć się swoim brzuchem osteopatycznym. When you become an osteopath, you need an osteopathic abdomen. Jak chcecie być osteopatami, musicie mieć brzuch osteopatyczny. I am still training. Dalej swój przeszkoli. You need to do a lot of sit-ups Potrzebujecie dużo przysiadów. to get a big muscle. Okay. Make contact from the back, but my abdomen is much bigger than my hand. Okej, więc potrzebujecie mieć duży kontakt, ale brzuch ma większe pole kontaktu niż tylko Again, ręka. scoop in, but do remember now, the stomach is already going a little bit to medial. Zaganiacie, ale pamiętajcie, że żołądek już schodzi trochę do środka. Not a lot. Nie za Okay? dużo. You don't know this anatomy yet, but it's connected to the spleen via ligament, gastrolianalis. Nie znacie jeszcze anatomii żołądka, ale wiecie, że jest połączone ze śledzioną przed... So it's not going like, oh shit, boom. To nie znaczy, że on tak Falling to the other side, it won't do that. To nie jest tak, że przeleci na drugą stronę. Like in your musculoskeletal system, I explained you, there are ligaments. Jak w układzie mięśniowo-szkieletowym, jak już wyjaśnię, też tutaj są więzadła. Okay, scoop underneath. Zaganiamy od spodu. And now the nice thing is, I can immediately feel that stomach on my hand. I zaletą tej pozycji jest to, że już czuję żołądek w ręku. Ask your patient, breathe in, Prosimy pacjenta and o follow wdech that movement down. i podążamy za tym Out, supinate your hand up and push. A wydech, supinacja i podążamy. Down. Wdech, w dół. Out, let the patient come back. I wydech. Pozwalacie, żeby pacjent odchylił się do was. Wdech. Push. Naciskacie. Out. I wydech. In, Wdech. let the stomach come down. Żołądek schodzi w dół. Push. Nacisk. And then try to literally stimulate the stomach to come down. Up. Dosłownie chcecie się zastymulować żołądek, żeby schodził w dół Breathe i in. do góry. Wdech Out. i wydech. Up. Okay? Follow that movement. The stomach is doing this. As you saw in the videos of those fluoroscopies, it comes to caudal. Za ruchami, tak jak widzieliście na filmiku, schodzi w dół, doogonowo. It internally rotates. Robi wewnętrzna And rotacja it side bends to the left. i skłon boczny do lewej. Combined, the movement is Cały ten sprzężony ruch wygląda w ten sposób. that. Coś takiego. That's what you have to follow. Each time the diaphragm comes down, I za czymś takim podążacie. Za każdym razem jak przepona schodzi w dół down, i z powrotem. and up. Okay? In gentlemen, the diaphragm is approximately at nipple height ventrally. U panów przepona jest mniej więcej na wysokości linii biodowych środkowych. In females, U pań probably too, but the nipple can vary. pewnie też, ale wydawki mogą mieć zmienne położenie. Sometimes it's at knee height. You don't know. Czasami jest na innej wysokości. So it's not the diaphragm, it's the nipple. Okay. And now, in, Wdech, in, wdech and out. i wydech. In, Wdech i wydech. okay. Pull it down. In, Ściągam go w dół, wdech, push from the back, naciskacie z tyłu. out. The nice thing is, in a lot of patients, okay, you will feel and also hear sometimes a lot of gurgling and U wielu pacjentów poczujecie, często też usłyszycie bulgoczące dźwięki. sometimes you feel contractions. Czasami poczujecie rozkurcze, Sometimes they go, sorry, a czasami zrobią coś takiego, przepraszam, totally normal. zupełnie Okay. normalne. I like the sideline mobilization, one of the most.
A lubi mobilizację w leżeniu bokiem jako You can constantly see the face of the patient, bo po pierwsze, zawsze widzicie twarz but pacjenta. because of being in that little bit of fetal position, they are nice and relaxed in the abdomen, much more than in supine. Trochę są w pozycji embrionalnej, mają powłoki brzuszne rozluźnione bardziej niż w leżeniu tyłem The i stomach, just by gravity, is already approximated to your applicator hand. Żołądek tylko przez działanie grawitacji już zbliża się do waszej ręki. So, get the patient close to the edge of the table. Czyli pacjent blisko brzegu stołu. Get it at a height where you can literally use your abdomen to push in each time the patient is breathing in, so to give some counter pressure. Stół na takiej wysokości, żebyście mogli użyć brzucha do naciskania na plecy pacjenta przy każdym wdechu. Same hand positioning. Takie samo ułożenie ręki. Remember the movement. Pamiętajcie, jak wygląda Stomach żołądka. comes down. Schodzi w dół. Internally rotates. Robi wewnętrzną rotację. Side bends to the left. I skłon boczny do lewej. Combined. That. Wspólnie wygląda to tak. Okay? Want to try? Chcecie spróbować? Nie pytania? Nie ma pytań? Zróbcie technik. Okay. Okej, to do roboty. Very good point. Yeah, well, I'm better at asking you beer. Jeden kasztelan, proszę. Don't forget to push through the back when the patient is breathing in. Nie zapomnijcie naciskać na plecy pacjenta, kiedy pacjent wydech.
Spotykasz się z odpowiednicą. Czasami jak robi swoje koło, że ja sobie spotykają z
Jak przyjdą ludzie, to... Okay, did we have everybody? Don't try to eat the patient. That patient Okay. Na chwilę. Now, time flies when you're having fun. Okej, czas szybko upływa, jak się dobrze bawimy. It's always like that. Zawsze tak jest. It got very nice and hot in here. Zbyś to fajnie ciepło. Yes, so it's clear that your autonomous nervous system has been working. Znaczy, że wasz układ autonomiczny zaczął działać. But as you could feel, what you saw on the fluoroscopy, you could feel underneath your hand. Although you don't have a trained hand, you can literally feel what we were doing. A więc to, co widzieliście na fluoroskopie, mogliście wyczuć własnymi rękami. No, Just pomimo tego, że remember- macie nieprzeszkolone ręce i tak byliście w stanie to wyczuć. It's not just mechanics. Pamiętajcie, że to nie jest tylko mechanika. Yes, there is mechanics, like in joints, I explained to you, with the peritoneal fluid and the peritoneum. A tak, jest aspekt mechaniczny jak przy stawach z otrzewną i płynem otrzewnowym. But there is also a very important autonomous nervous system part. Ale pamiętajcie, że jest też bardzo ważna część układu autonomicznego. And remember that this sensory part of the bowels is something that the patients very often will not complain about. I pamiętajcie, że to czuciowy aspekt jeli to jest coś, czego pacjent często nie będzie zgłaszał. However, when that information travels through the medulla centrally, Ale pamiętajcie, jak informacja będzie biegła do rdzeni, do ośrodkowego układu the nerwowego. patient might express the problems here as symptoms in the conscious nervous system. A to pamiętajcie, że dolegliwości tej części nieświadomej pacjent może pokazywać, czy mieć objawy w części świadomej. Pain, Ból, pain, ból tam, right there, stress Stomach. point. Yeah. Stomach problems? No, not really. problemy żołądka? Nie, niekoniecznie. Always check. Zawsze sprawdźcie. Because the patient doesn't need to have structural problems, meaning a gastritis, a ulcer, Bo pacjent nie musi mieć strukturalnych problemów z żołądkiem, jak zapalenie błony śluzowej żołądka, jak odrzodzenie. can be simply functional. Może być zwyczajnie funkcjonalny problem. You mobilize the stomach, Mobilizujecie żołądek and suddenly that series of problems i nagle disappears. ten cały spektrum problemów znika. Although other people were trying locally to treat the different problems locally with very little success. Pomimo tego, że inne osoby miejscowo, każdy w swoim miejscu próbował zrobić coś z objawami, to z niewielkim skutkiem. Okay? Question? Pytanie? Czy ten funkcjonalny problem z żołądkiem, kiedy będę go chciał wybadać, to będzie oznaczał, że nie poczuję tego ruchu żołądka na swojej dłoni przy wdechu? So the functional problem of the stomach will mean that when we're trying to palpate, we will not feel the movement of the stomach on the head. Yeah, for instance, Tak, it could na be przykład. that the movement is difficult. Może się okazać, że ruch jest utrudniony, When you are doing your test kiedy wykonujesz badanie and you try the movement, i próbujesz sprawdzać, jaka jest ta ruchomość. the patient will say, oh, Pacjent mówi, that's an unpleasant to feeling. nie jest przyjemne. Yeah, when you pull down the stomach, Jak ściągasz żołądek, to yeah, they don't like it. im się nie podoba. Okay, but as you felt, you need to be on the stomach, Ale jak poczuliście, musicie być na żołądku. rubbing the
skin which is on top of the stomach is not going to do the deal. A pocieranie skóry, która jest nad żołądkiem, wam nie pomoże. I went to see many visceral classes in my career. A w swojej karierze był na wielu różnych zajęciach dotyczących klawy średniej. Some magic osteopaths were even treating from a distance. A niektórzy magiczni osteopaci też leczyli na odległość. Honestly, I saw a few people who were really good at this. Widział kilka osób, które naprawdę były dobre w Their tym. hands were very deep. U nich ręce były głęboko. Can you imagine this was a quite superficial structure? Możecie sobie wyobrazić, że to była struktura dość powierzchowna. Your duodenum is at this depth of my body. Dwunosnica jest na tej głębokości w jego ciele. So you may think twice how deep my fingers will go when we're going to be working on that one. To się zastanówcie 2 razy, jak głęboko trzeba będzie palce wsadzić w brzuch, żeby na tym pracować. Or assessing that one. Albo żeby to zbadać. You need to really dig into the abdomen. Naprawdę trzeba się tam wkopać w brzuch. Because otherwise you're not going to be able to W palpate. przeciwnym razie nie będziecie w stanie tego wypalpować. Understand? Rozumiemy? Okay. Other functional problems could also be seen in symptoms, not just what you palpate. A problemy funkcjonalne też mogą być widziane w objawach, nie tylko w tym, co palpujecie. Patient might not have a GERD, gastroesophageal reflux disease, or any ulcers or any gastritis. Pacjent niekoniecznie musi mieć chorobę refluksową, nie musi mieć zapalenia błony śluzowej żołądka czy obrzodzeń. But the patient might tell you symptoms such as I gave in the beginning. Oh, you know, when I've eaten, it takes like hours before my food disappears, or I've eaten and immediately I start to feel cramps. These are functional problems. Ale pacjent może zgłaszać, że po jedzeniu ma wrażenie, że godzinami zajmuje wstawienie tego pokarmu z żołądka, albo od razu po jedzeniu, czyli rozkurcza tego typu funkcjonalne problemy. Podczas pracy wtedy z jakimś problemem, kiedy czują te symptomy, już podczas pracy te symptomy będą przechodzić. So if the patient has the symptoms during treatment, they should disappear, and for how long the result will stay. If the problem in the stomach is functionally solved, then the problem stays away. A jeżeli problem funkcjonalny został rozwiązany, wtedy objawy już zostają usunięte. But you understand, if somebody has, for instance, a gastric bypass surgery, ale możesz sobie wyobrazić, jak ktoś ma na przykład jest po wszczepieniu bypassów and they start to have this pain between the shoulder blades, maybe up there and there, mieć ból między łopatami, może gdzieś tu i na barku. do you think you can fix it? Myślisz, że to naprawisz? You might be able to make it a little bit better. Może sprawisz, że będzie trochę lepiej. But the internal surgeon has literally changed structurally the situation, maybe even damaged the situation, created scar tissue. Ale chirurg już zmienił sytuację, która jest, fizycznie zmienił sytuację w środku, może coś uszkodził, może spowodował, że jest jakieś zbliznowacenie. You don't have magic hands. Nie macie magicznych rąk. Can't go like hocus pocus, pat's new stomach. Nie ma czema, jest nowy żołądek. That's impossible. Tak się nie da. So sometimes there are damages, also after tumors. A czasami są uszkodzenia na przykład po nowotworach. Big gastric ulcers with perforations. Po dużym obrzedzeniu żołądka z perforacją. But in that case, the patient will know. Ale w tym wypadku pacjent będzie wiedział. They will tell you. I wam o tym powie. This is why in the education you see a whole lot of pathology about things you can't treat. A dlatego w trakcie kształcenia jest mnóstwo zajęć z patologii, o rzeczach, których nie możecie leczyć. A lot of differential diagnosis. A dużo zajęć z diagnozy różnicowej. Because you need to be able to also exclude the things which are not for you. Bo musicie być w stanie wykluczyć rzeczy, które nie są dla was. Because you can't treat stomach cancer. Bo nie jesteście w stanie wyleczyć raka żołądka. But you need to be able to detect or understand the symptoms. Ale musicie być w stanie rozpoznać objawy albo zrozumieć, jak to działa. So if you see somebody with a nodule here, Więc jak macie kogoś tutaj z węzłem, z bluzkiem tutaj, after the education, you know that's a bad indication for to gastric wiecie, stomach. że po kształceniu, że to jest zły objaw, jeśli chodzi o raka. Okay? Jakieś takie przeciwwskazanie do mobilizacji? Any contraindication for such mobilization? No, not really. No nie szczególnie. If there are the typical general problems, of course, somebody with an acute gastritis, Chyba, że są ogólne przeciwwskazania, jak ostre zapalenie błony śluzowej żołądka, especially when it's bacterial or viral, zwłaszcza wirusowe, bakteryjne, okay, they're not going to like you. to pacjentowi się to nie spodoba. Chronic ulceration is no problem. Przewlekłe obrzodzenie nie jest problemem. Acute perforated or acute ulcerations, Ostre obrzodzenie czy z perforacją, okay, there we go. to nie. How do you know somebody has a gastric ulcer? A po czym poznać, że ktoś ma obrzodzenie żołądka? Easy test. Łatwy test?
lift the stomach. Podnosimy żołądek. That doesn't hurt. To nie boli. Suddenly, when they breathe out, i nagle, kiedy robią wydech, the diaphragm goes up, przypona się podciąga, drop the stomach. to puszczacie żołądek. If it drops and stretch, creates pain. I jeżeli to on opada i rozciąga się i to powoduje ból, And I don't mean, nie znaczy w sensie, I literally mean, na zasadzie tego typu ból. Oh my God, what the fuck did you do? Mój Boże, co żeś mi zrobił? Then you know there might be an ulcer. To wtedy możecie się spodziewać, że jest tam wrzód. Okay? So you're not sure, but if you see that, nie jesteśmy pewni, ale jak widzicie coś takiego, don't take any risks. To nie ryzykujcie. Because imagine you do some techniques. Wyobraźcie sobie, że robicie jakieś techniki and you create a perforation. I spowodujecie perforację. How many hours do you have before the patient dies? To ile godzin zostaje pacjentowi przed śmiercią? That will probably come after 48 to 72 hours. Pewnie umrze w ciągu 48 do 72 godzin. Okay? You get a peritonitis, acute peritonitis. Pojawi się ostre zapalenie otrzewnej. And the patient will not live long. I pacjent długo nie pożyje. Okay? So you don't want that on your name. Więc nie chcecie mieć tego na swoim sumieniu, I always say, better koncie. safe than sorry. Zawsze mówi, że lepiej dmuchać na zimne. Okay? Thank you very much. Okay, dziękujemy bardzo. If you have any questions, jeśli macie pytania, because a lot of people were asking, there are some students here of course, but there are also a lot of people asking about the education. Okay, tutaj mam na sali kilka studentów, ale wiele osób pytało jeszcze o I've already received these. There is also the brochure if you want one. Okay, więc macie ulotki, też są broszury w korytarzu. Okay, or if you have any other questions, feel free to email Sylvia on the secretariat at Osteopathy.Academy. A jeśli macie dalsze pytania, możecie napisać e-maila tam na ten adres podany w sekretariat. And if your stomach is not too empty yet, a jak żołądek nie jest jeszcze pusty, there is still some classes going on, but that's more structural techniques. If you wish, you can still join the class next door. Po drugiej stronie korytarza są jeszcze zajęcia, ale będzie strukturalne. Jeśli macie chęć, możecie do nich dołączyć. Keep an eye on the website and on the Facebook page. Zaglądajcie na stronę, na profil na Facebooku. There will be more of these workshops from time to time. Od czasu do czasu będą pojawiały się takie warsztaty. Or if you want to organize a workshop somewhere in your neighborhood, albo jak chcielibyście zorganizować w swojej okolicy taki warsztat, feel free to ask and we'll see what we can do. A to możecie nam dać o tym znać i zobaczymy, co się da z tym zrobić. Thank you very much for your attention. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Want a coffee for the stomach? Very important. There is coffee. Bardzo na żołądka, to tam też z tamtej strony. Dobra, słuchajcie, idziemy na kolejne zajęcia. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani, proszę dać znać w komentarzach. Nie no, kochanie. Starajcie się używać pivotu waszego ciała w osi podłużnej, tak żeby zmieniać side bend w rotate to the right. Rotujemy w prawo, wracamy. Come back to neutral. Side bend to the left. Side bend w lewo. Test the barrier. Testujemy barierę. Is the barrier decreased? Jeżeli bariera się zmniejsza, keep the side bending. Trzymamy side bend. The barrier didn't decrease. Jeżeli bariera się nie zwiększyła, opuszczamy sobie ten segment. So, compression to the segment. Kompresja na segment. Test rotation. Testujemy rotację. Come back. Wracamy. Side bend. Dodajemy side bend. Test rotation. Testujemy rotację. Will become smaller. Come back. Ruch się zmniejsza, wracamy. Contact the table. Staramy się utrzymywać kontakt ze stołem. Side shift.
I robimy side shift. Side shift. Key to side bend. Trzymamy side bend, trzymamy side shift, robimy, testujemy rotację. Retrakcja. Retraction switch on technique. Retrakcja jest bardzo kluczowym komponentem tej technice, bo ona załącza tę technikę tak naprawdę. Musicie pamiętać o tym komponencie. Testujemy barierę, wracamy. Look at the nose of the patient. Zawsze pamiętamy na nos, patrzymy na nos pacjenta. Sagittal plane. Jest w build the barrier. płaszczyźnie strzałkowej. And you feel the barrier. This is quite okay to manipulate. Jak testujemy barierę, to ta oś zaczyna się nam pochylać. But imagine I asked him to put this in his mouth. Jeżeli prosili, żeby włożył to do buzi, light needs to stay on the ceiling. To światełko musi zostać cały czas na suficie. Don't have the light on ever. Staramy się nie kierować światełka na ewę, tak żeby tej rotacji nie było za dużo. So, how does it look real time? Jak to wygląda naprawdę? Glide on C0. Helping, staramy się ułożyć ręce, aplikator na C0, ręka pomagająca na C0. Elbows in neutral position of the patient. Ręce przy sobie, łokcie przyciągnięte do ciała, testujemy rotację. Retrakcja. Testujemy rotację. Side bend. Side shift. Side bend. Side bend. And on the barrier, w momencie, kiedy jest bariera, increase the direction. Staramy się zwiększyć kompresję kierunkową do segmentu. Check the rotation. Sprawdzamy rotację, tak żebyśmy tej rotacji nie przegięli. Gentle impulse. I bardzo delikatny, luźny impuls. That's it. So how does it look real time? Przed ramionami. Only that. This is the only impulse. To jest jedyny impuls. There's no spectacular in that. Tam nie ma żadnej spektakularnej akcji. Jest delikatny, bardzo krótki. If I change the side, jeżeli zmienię the legs, zmieniam nogi. Retraction, retrakcja, side bend, side shift, and compress. Rotacja, barrier, keep it, and at the barrier just impulse. I w momencie bariery robimy impulse just looks like that. Tak wygląda. Nothing more. To nie jest nic Acceptable rotation, yes. Acceptable rotation, no. Don't go further than what we call mid-range. Tak, staramy się nie przechodzić z rotacją dalej niż ten środkowy zakres ruchu stały. Two things to avoid: extension or protraction and rotation. We stay out of these two components. Staramy się trzymać z daleka od nadmiernej rotacji i protrakcji. If I go down in the cervical spine, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I change the applicator. I put the applicator at the lower level. Jak będziemy schodzić poziomy w dół, to aplikator nam się przesuwa. I keep the helping hand on the head for support. Ręka pomagająca jest cały czas na C0, czyli trzymamy w głowie. I test rotation. Testujemy rotację. Retraction. Retrakcja. Test rotation. Test rotacji. Side shift. Side shift. It's a very safe component, so you can make bardzo dobry komponent, możecie go robić w dużym miarę. Find the barrier. Staramy się, szukamy bariery. Keep the compression. Trzymamy kompresję. And then again the impulse Impuls jest bardzo delikatny i bardzo mały. Extension. Nie idziemy do pełnego wyprostu i protrakcji, ani do dużej rotacji. On the side, retraction, side shift, side bend. Zawsze w retrakcji, żeby ten ruch don't go there, and specifically don't go there. Staramy się nie iść zbyt dużo w wyprost i zbyt dużo w protrakcję, a w szczególności staramy się zmniejszać rotację. Revision C0C1, supine rotation. Good? Okay. Ready, steady, go. Practice. Chodź Grzesiu. No to jeszcze udało się załapać na powtórkę manipulacji z C0C1. Słuchajcie, bardzo dziękuję za te kilka godzin, które wspólnie spędziliście ze mną i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.